I chyba już jestem, kochani. Taka moja właśnie premiera dzisiaj. Uczę się nowego sprzętu. Patrzę, czy wszystko gra, czy jest dobrze. Mam, słuchajcie, tutaj tablet, żeby podejrzeć sama siebie i wygląda na to, że właśnie jestem już na wizji, a wy się zbieracie. Witam was bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Mimo że mamy zimę, mimo że dookoła mróz i śnieg, to my właśnie tutaj tworzymy ciepłą atmosferę, zbieramy się. Osobiście bardzo się cieszę i bardzo na tą chwilę czekałam, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy witam was i mam taką możliwość witać was na nowym kanale. Jest to dla mnie duża rzecz, a jednocześnie czuję, że przygotowałam dla was naprawdę mocny temat, taki mocny na słuch i cieszę się ogromnie, że się widzimy. Słuchajcie, tutaj widzę, że już są komentarze. Dziękuję was za wszystkie serducha, za wszystkie uśmiechy. Tak, uczę się, jak to wygląda, dlatego że każdy system, każda platforma ma swój system, więc ja właśnie patrzę, gdzie mi się co będzie pokazywało. Dobra, chyba jesteśmy w domu, więc co mogę powiedzieć na starcie? Że zabrałam się za ten temat, zanim sztuczna inteligencja pomyślała, że to zrobi. Pomyślałam, że zanim sztuczna inteligencja się za to zabierze, to ja wam coś opowiem, a może nawet nauczymy sztuczną inteligencję tutaj wszyscy razem z naszymi komentarzami włącznie, co ona ma mówić, kiedy ktoś kiedyś zada właśnie takie pytanie, czy konflikt biologiczny to samo co trauma i jak to ze sobą poskładać, czego uczy biologia totalna, a traumatologia, a psychotraumatologia i dziedziny pokrewne. To jest właśnie to, z czym dzisiaj do was przychodzę. Biologia totalna, a trauma to taki temat, w którym będziemy naprawdę sporo analizować i zestawiać ze sobą wiedzę z różnych nurtów, wiedzę z różnych źródeł, ale jednocześnie też mamy jakiś cel, no bo po co mielibyśmy to robić? A moim celem będzie ułatwić pracę nad sobą, nad uświadamianiem własnych konfliktów i też tym samym dla mnie jakby tożsame wychodzeniem z różnego rodzaju traum. Będzie to po prostu kolejna podpowiedź dla was, którzy wiem, że z tym pracujecie, wiem, że kiedy się tutaj gromadzimy w temacie takim jak ten, to nie jest wam to temat obcy, kto by chciał, na YouTube jest tyle fajnych, ciekawych tematów, tyle fajnych filmików o zwierzętach, można pooglądać o politykach, co tam kto lubi, niektórzy się zastanawiają, czy pingwiny tylko na Arktyce, czy też na Antarktydzie, czy tam tylko niedźwiedzie, co? A my, słuchajcie, sobie porozważamy tutaj właśnie teraz o biologii totalnej. Mam nadzieję, że ci, co mieli z nami być, to już są. Wiem, że licznik YouTube'a przekłamuje i że liczby, które tutaj ja widzę, to są liczby wyświetlane z opóźnieniem i że nie do końca się trzymają co do jednego, więc na to nie zwracam uwagi. Dla mnie najważniejszą, że widzę waszą aktywność, bo to oznacza, że się nic nie zawiesza, że mnie widać, słychać. Gdyby coś było nie tak, to już byście na pewno alarmowali. Więc teraz tak, różne nurty naturoterapii, które zajmują się psychosomatyką, które zajmują się leczeniem, uzdrawianiem. Ja wiem, dzisiaj są takie czasy, gdzie musimy bardzo ostrożnie używać tych słów, a więc właśnie tak jak każdy to pojmuje, różne nurty zdaje się, że mówią o tym samym, tylko tyle, że różnymi językami. Ja za ten temat zabrałam się sama z ciekawości, ponieważ interesowało mnie, jak to jest możliwe, że w biologii totalnej w ogóle nie operuje się pojęciem traumy. Jak zgłębiłam tą wiedzę, to okazuje się, że w ogóle w samej germańskiej nowej medycynie, która stanowi bazę dla naszej metody biologii totalnej, czy metod pokrewnych, bo my wiemy, że tutaj nazw może być kilka, czy totalna biologia, recall healing, uzdrawianie przez świadomość, psychobiologia, macie tych nazw tutaj na rynku wiele i wiem, że to może konfudować, wiem, że to może nie być łatwe, żeby się w tym odnaleźć, ale ci, którzy za tym nadążają, ja wiem, że wy jesteście tutaj ze mną i rozumiecie, że to tylko po prostu różne nazwy dla wyrażenia w zasadzie tego samego, a w każdym razie na tyle podobne, że leży w tym samym koszyku. No i tutaj właśnie pytanie, jak to jest możliwe, że sam dr Hammer, czyli twórca germańskiej nowej medycyny, nie operował pojęciem traumy. Ja właśnie dzisiaj chciałabym na ten temat się wypowiedzieć, a dla tych, którzy muszą już iść i się bardzo spieszą, wpadli tutaj tylko na minutę, to chcę powiedzieć, a odpowiadając na pytanie, czy trauma to samo co SBS, albo innymi słowy, czy trauma to samo co konflikt biologiczny, to chcę powiedzieć tak, bardzo blisko tak, w każdym razie w bardzo dużym stopniu. Jeśli ktoś wpadł właśnie po to, żeby się tu rozeznać, no to już to wie. Pa!
może lecieć, rozumiem, jak ktoś się bardzo spieszy, natomiast my sobie porozważamy dalej, bo myślę, że wiedza jest ciekawa i że jest jeszcze parę szczegółów, które możemy do tego dołożyć. Chciałabym właśnie do tych szczegółów przejść. Jednak zanim to zrobię, zaznaczyłam sobie, słuchajcie, na moich mapach myśli, jak wiecie, ja zawsze pracuję z mapami myśli, mam ich na dzisiaj przygotowanych sporo, to nie będzie mały temat, naprawdę mamy o czym dzisiaj rozmawiać, a więc chcę Wam powiedzieć, że kiedy przyszykowałam się do tego tematu sama, kiedy sobie czytałam dużo na ten temat, jak wiecie, jest sporo książek, ja tutaj nawet przyniosłam, żeby Wam pokazać, jakie to właśnie jakie ja mam, jakie studiowałam, aczkolwiek jest ich dużo więcej, nie wszystkie tu przyniosłam, może te, do których dzisiaj zajrzę, zobaczymy, co mi będzie potrzebne. W każdym razie słuchałam dużo podcastów, oglądałam różne filmiki, właśnie też tutaj na YouTubie moich kolegów i koleżanek po fachu. Bardzo za to dziękuję, że publikujecie też swoje materiały, to jest dla mnie bardzo cenne i cieszę się, że możemy się uczyć od siebie nawzajem. I co zauważyłam, że już samo rozmawianie o traumie, już samo rozważanie na ten temat, czytanie czy słuchanie od innych może odpalać nasze osobiste traumy. Nawet być może retraumatyzować. W każdym razie mogą być takie momenty, że kiedy o tym rozmawiamy, to czy na poziomie świadomym, czy podświadomym, częściej pewnie podświadomym, my możemy odczuwać jakąś niewygodę, jakąś przykrość, może nam się coś przypomnieć, może się z nami coś zadziać, też na poziomie fizycznym może się tak zdarzyć. Ja chcę powiedzieć, że wiele razy mi się właśnie tak zdarzyło, że w którymś momencie zakrztusiłam się nagle, czytając po prostu jakiś rozdział, po prostu tak się zakrztusiłam, że nie mogłam oddychać przez chwilę, jakby zupełnie bez powodu. No właśnie, czy to naprawdę bez powodu? Czy mój mózg automatyczny w tym momencie odesłał mnie do jakiejś informacji z mojej przeszłości i w jakiś sposób nakazał mi w ten sposób przypomnieć sobie daną sytuację, z którą koresponduje to, o czym czytam? Mogło właśnie tak być. Ja chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważne, żebyście się teraz sobą zaopiekowali. Kiedy my będziemy tutaj godzinkę, półtorej albo 4, to trudno powiedzieć, z Magdą Witowiak to nigdy nie wiadomo, więc w tym czasie, kiedy jestem live i ja będę dawać różne przykłady, może się tak zdarzyć, że to będzie gdzieś adresowane przez wasz mózg automatyczny gdzieś do waszych osobistych historii, a zatem bardzo proszę, zadbaj o siebie, zaopiekuj się sobą. Gdyby było tak, że masz ochotę się rozpłakać, albo po prostu pobyć sam, albo już nie będziesz dziś jeść i jakieś różne inne reakcje, które się tutaj włączą, to pozwól sobie na to świadomie, ale też jednocześnie, gdyby to było dla ciebie za dużo, to pamiętaj, możesz tu zawsze wrócić i dosłuchać sobie w odpowiednim dla siebie momencie, wtedy, kiedy to już będzie dla ciebie bezpieczne. Dla mnie to jest bardzo ważne, ponieważ nie ma mnie przy tobie w tym momencie, też nie wiem, kiedy tego słuchasz, bo może ze mną dzisiaj na bieżąco, ale może to będzie dzień, kiedy ktoś odsłucha to jutro albo za 10 lat, trudno mi powiedzieć, więc ja mówię już dziś, z myślą o każdej osobie, która kiedykolwiek zajrzy tutaj na ten kanał, żeby tego posłuchać, aby właśnie wziąć za siebie odpowiedzialność i świadomie o siebie zadbać w tym czasie. Też oczywiście bardzo mi zależy na tym, żebyśmy w tym czasie nie prowadzili samochodu, żeby nie używać żadnych maszyn, które są może niebezpieczne, może nie gotować nawet właśnie, a w każdym razie zwrócić na to uwagę, żeby naprawdę to było zabezpieczone. No i oczywiście to, o czym zawsze mówię, uważajmy na uszka małych dzieci, osób, które może nie powinny słyszeć tego, o czym tutaj rozmawiamy, a może są w naszym pomieszczeniu, więc warto wtedy założyć słuchawki i tak dalej. To jest taka uwaga moja generalna na przyszłość, na wszystkie moje live'y, których słuchacie. Tak jak widzicie, na tym moim kanale już tutaj pojawiło się kilka archiwalnych materiałów. Wszystkie następne, które znacie albo które może chcecie poznać, wjadą w najbliższej kolejności, będą się ukazywały co czwartek. Do tej pory ukazywały się co czwartek rano, teraz od tego tygodnia się to zmieni, będzie to w czwartek wieczór i ogłoszę to na końcu w ogłoszeniach drobnych na zakończenie naszego live'a. Myślę, że jeżeli chodzi o wstęp, to tyle. W tym czasie dołączyło się do nas kolejnych kilkadziesiąt osób, bardzo się z tego cieszę. Dziękuję za wszystkie lajki, będę wdzięczna za wszelkie subskrypcje. Jak wiecie, rozruszanie kanału to nie jest łatwa sprawa, wymaga systematyczności, dużego wsparcia, więc jeśli możemy się w ten sposób wymienić, ja Wam dam to, co potrafię, a Wy możecie dać to, co możecie, no to super, to byłoby fajnie. I teraz tak, dla tych, którzy może słuchają mnie po raz pierwszy dzisiaj, ja nazywam się Magda Wdowiak i jestem konsultantem biologii totalnej,
też czuję się ekspertem w tej sprawie, zajmuję się tym od ponad 16 lat, w tym roku będzie 17 i chciałabym bardzo zaznaczyć, że ja nie jestem traumatologiem, psychotraumatologiem i nie pracuję w terapii traumy. To wszystko, co dzisiaj będę mówić z pozycji konsultanta, eksperta biologii totalnej, ale oczywiście będę odnosić się do pewnych pojęć, które mamy tutaj w książkach traktujących o traumie, bo o traumie dzisiaj temat, więc gdybyście mnie złapali za słówko, albo gdybym powiedziała coś może nie takim żargonem, w jakim profesjonaliści w temacie się wypowiadają, to po prostu proszę albo tu skomentujcie, mnie poprawcie, albo dopiszcie od siebie tak, żeby coś było właściwe. Ja dołożyłam wszelkich starań do tego, żeby naprawdę to, co mówię tutaj, było absolutnie zgodne z dzisiejszym stanem, obecnym stanem wiedzy. Zaznaczyłam sobie tutaj, że ten temat postanowiłam zgłębić, słuchając różnych podcastów. Bardzo dużo teraz można znaleźć w internecie wiadomości od Gabora Mate. Wiecie, że on mocno też komentuje obecną rzeczywistość geopolityczną, że właśnie też ze względu na to, co się dzieje w świecie dzisiaj, ten temat wypłynął na powierzchnię i wywołuje takie społeczne debaty na temat tego, co zrobić ze społeczeństwem, które jest straumatyzowane, co zrobić z takim powszechnym, często spotykanym zespołem stresu pourazowego itd., itd. Słuchałam Sabiny Sadeckiej, ma przepiękny podcast Ładnie o traumie i serdecznie polecam. Słuchałam Marianny Gierszewskiej, która o traumie opowiada bardzo dużo i też momentami chwyciła mnie za serce. Chcę właśnie tutaj powiedzieć, że gdybyście byli zainteresowani więcej tym, jak pracować z traumą, to ja odsyłam właśnie do tych albo też i do innych podcastów. Na pewno wiecie, że jest tego więcej. Natomiast jeszcze raz podkreślam, w biologii totalnej nie ma tego pojęcia i słuchając tych wszystkich podcastów, które były dla mnie po prostu ciekawe osobiście, zastanawiałam się, no dobrze Magda, ale przecież ty wiesz dużo na temat mechanizmów powstawania choroby, na temat dwufazowości choroby, na temat tych mechanizmów wychodzenia z choroby i tego, kiedy kończy się konflikt biologiczny. Więc teraz pytanie, jak ty to połączysz w swojej głowie, bo zdaje się, że my po prostu mówimy różnymi językami o tym samym. Więc sprawdź, czy to jest tak, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? No i właśnie sprawdziłam. Co jest w ogóle dla mnie bardzo zaskakujące, to że znalezienie dobrej definicji traumy to chyba graniczy z cudem. Naprawdę serio, próbowałam znaleźć taką definicję i wszędzie, gdziekolwiek by było o traumie w jakiś sposób podstawowy, powiedzmy dla laika, nie wiem, powiedzmy dla 12-latka, który zyskuje świadomość takiego pojęcia, trauma, chce wiedzieć, dobra, ale co to jest, tak? Zaczynają się te artykuły od tego, czym ta trauma może być spowodowana, jakie może mieć skutki, jakie są rodzaje traum, czym się potem może objawiać w ciele, ale czym ona jest? W ogóle pytanie, od którego moim zdaniem w ogóle powinno się zacząć. No i tutaj jak już dogrzebiemy się gdzieś wreszcie, czym tak naprawdę ta trauma jest, no to wiemy, że z greckiego to po prostu rana, albo inaczej uraz, czyli jakbyśmy chcieli komuś powiedzieć w najprostszy sposób, a ja naprawdę bardzo to lubię, tutaj w mojej Akademii Mistrzów Biologii Totalnej, którą prowadzę, męczę moje dziewczyny cały czas, pytam je cały czas o definicję, biedne są przy mnie, bo nie mają łatwo, ponieważ ja nie pozwalam na to, żebyśmy operowali jakimikolwiek pojęciami w biologii totalnej bez takiego prostego zrozumienia i bez umiejętności wytłumaczenia tego każdej osobie, właśnie pierwszej, lepszej osobie na ulicy. Powiedz, co to jest szyna, powiedz, co to jest recydywa, powiedz, co to jest SBS, powiedz, co to jest DHS. To jest właśnie umiejętność, żeby o trudnych rzeczach umieć mówić w prosty sposób. I ja właśnie o traumie też chciałabym mówić w prosty sposób, a sprawa nie jest łatwa. Więc tak, to co dla mnie stało się właśnie tym słowem kluczem, to, że trauma jest skutkiem, trauma jest wynikiem czegoś, trauma jest reakcją na coś. Stąd właśnie możemy powiedzieć, że po tym, co się wydarza, my już wiemy, że nazwiemy to doświadczeniem traumatycznym czy traumatyzującym, jakimś właśnie traumatycznym zdarzeniem, będzie jakiś wynik. Po tej reakcji będzie jakiś skutek. Najprawdopodobniej, najczęściej, ale nie tylko, ten skutek zauważymy w naszych narządach, w naszych tkankach, w naszych organach, czyli w ciele na poziomie fizycznym. Jednak chcemy powiedzieć, i dzisiaj też o tym będziemy rozważać, że trauma może zaistnieć wyłącznie w psychice, nie musi zejść do ciała i to też będzie omawiane.
Więc teraz tak, jeżeli to jest skutek czegoś, no to od razu się rodzi pytanie, skutek czego? A po drugie, dlaczego ten skutek tego czegoś, co się wydarzyło jako zdarzenie traumatyczne, jest taki, a nie inny? Czy to nie jest interesujące, a że właśnie jeżeli rozmawiamy o tym, że trauma jest reakcją, to właśnie dobrze byłoby zrozumieć, że musiało być coś przed traumą i wtedy pytanie, co to było? Że my już dzisiaj obserwujemy skutki. Trauma jest skutkiem, trauma jest reakcją, trauma jest tym, co my możemy już zaobserwować. Więc ja chcę powiedzieć tak, jako konsultant biologii totalnej, dla mnie osobiście wszystkie te rozważania na temat traumy są zbyt mało konkretne. Samo zjawisko traumy jest zaś dla mnie obciążone dużą dozą przypadkowości, bo obserwujemy, że wskutek trudnego porodu, wskutek wojny, wskutek przemocy ktoś cierpi na przykład na bezsenność. Tutaj takich zdań usłyszycie, słuchając o traumie, bardzo, bardzo wiele. No, ale dlaczego ten drugi, który przeżył dokładnie to samo zdarzenie, na przykład uczestniczył w tym samym wypadku samochodowym, czy był obserwatorem tego samego trudnego doświadczenia, odebrał te same trudne wiadomości w telewizji. Właśnie dlaczego, jeżeli doświadczył tego samego, to nie objawia tego w ten sam sposób? Tu oczywiście za chwilę sobie to też wyjaśnimy, natomiast okazuje się, że wyjaśnienia, które dostaję z tego poziomu biologii totalnej, mówią do mnie dużo, dużo więcej niż jakiekolwiek inne. Stąd pomyślałam, że dobrze jest wprowadzić do rozważań na temat traumy takie zestawienie, albo może lepiej powiedzieć taką analizę tego, w jaki sposób biologia totalna patrzy na to, jak powstają skutki, a potem jak organizm wychodzi ze skutków różnych urazów, różnych zdarzeń, które nazwiemy traumatyczne. I żebyśmy mogli sobie o tym porozmawiać, to ja bym właśnie chciała Wam dzisiaj pokazać taki schemat, który stworzył dr Hammer. Jeszcze raz ogromna wdzięczność dla niego, twórca germańskiej nowej medycyny. Choć biologia totalna i germańska nowa medycyna to naprawdę nie to samo, to jednak mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Ja będę mówić dzisiaj o rzeczach, które są wspólne i tu, i tu. Na koniec tego live'a zamierzam powiedzieć o różnicach, ale na razie jeszcze teraz właśnie to, co jest wspólne. Dlatego teraz właśnie chciałabym bardzo Was poprosić o to, żebyście sobie gdzieś tam odnaleźli ten wykres i ja w postach zajawiałam, że tutaj przed live'em właśnie przyda się mieć ze sobą wydrukowany wykres, tak zwane fazy choroby. Ja ten wykres przygotowałam dla Was w kilku różnych formach. Znajdziecie to u mnie w formie zdjęć na Facebooku albo na Instagramie. Kto może jeszcze teraz nie ma, to ma możliwość sobie tam zajrzeć. Moje profile Magda Wdowiak, Biologia Totalna. Zanim mój profil będzie się nazywał po prostu Magda Wdowiak, to jeszcze na razie właśnie z tym rozszerzeniem Biologia Totalna, tam szukajcie, a w przyszłości nie wiem. Natomiast dla mnie ważne, jeżeli chcecie i będzie Wam tak łatwiej, żebyście sobie zajrzeli też na moją stronę do zakładki materiały do pobrania. Tam w PDF-ie chyba drugi od góry będzie właśnie wykres fazy choroby. Tak się nazywa PDF. Możecie sobie ten wykres ściągnąć też w PDF-ie. Kto ma możliwość wydrukować, to super. Kto nie, wystarczy jak sobie spojrzy po prostu w telefonie. Ja dzisiaj sporo będę na ten temat opowiadać. I tak jak mówię, to, co widzimy tutaj na tym wykresie, będzie podpierać jedno z 5 praw natury, jedno z 5 praw jego odkryć doktora Hammera, co uważam, że jest bardzo istotne. No i zabieramy się, słuchajcie, do roboty, ponieważ tutaj będzie bardzo, bardzo dużo szczegółów, których na tym wykresie nie opisałam, bo już nie wiem, kto by to dźwignął, ale o których mogę opowiedzieć, a myślę, że jak damy sobie odpowiednią ilość czasu i nie będziemy się popędzać w zrozumieniu, nie będziemy od siebie wymagać też, żeby to zapamiętywać, tylko bardziej właśnie, żeby może to rozumieć, bo to naprawdę wystarczy, jeśli to zrozumiemy, a nikt nas z tego przecież nie będzie kiedyś odpytywać, to jest po prostu dla nas samych, to w tym momencie może nastąpić uświadomienie wielu różnych kwestii, z którymi pewnie przychodzicie, bo domyślam się, że kiedy zbieramy się w takim gronie jak to, każdego coś osobiście interesuje i każdy ma jakiś temat, który chciałby rozwiązać. Tych zagadek życiowych, tych konfliktów, problemów, jak to się mówi, czy chorób, naprawdę życie nam nie oszczędza, więc każdy jeden, z którego uda nam się zrezygnować i już pożegnać, to dla nas na wagę złota. Tymi słowami tutaj dałam chwilkę czasu na to, żeby odnaleźć te wykresy. Mam nadzieję, że jesteście już gotowi do zajęć, a ja będę opowiadać. Nie będę wtedy patrzeć w kamerę, wybaczcie mi, ale rozumiecie, ja się po prostu muszę patrzeć tutaj na to, co robię,
O tym wykresie opowiadałam już milion razy w życiu, ale z przyjemnością zrobię to po raz kolejny. Może myślicie, że ja sobie czytam tu z notatek, więc jak ktoś chce, to niech tak myśli, to jest dla mnie też ok, a ja po prostu się teraz tutaj przyglądam. My musimy zacząć omawianie tego wykresu od podstaw, a więc widzimy, że wykres pokazuje nam oś X i oś Y, na której to osi będziemy rysować wykres. W tym układzie współrzędnych na osi X oznaczamy czas. Ten czas w naszym życiu upływa, z każdą minutą naszego live'a również, oby jak najlepiej. Na osi Y odcinamy zaś to, co możemy nazwać intensywnością konfliktu. Ja w swoich poprzednich wystąpieniach, możecie też to gdzieś namierzyć w poprzednich moich live'ach albo w moich webinarach, które prowadzę, często też mówiłam, że na osi Y odcinamy tutaj poziom stresu i to też nie jest dalekie od prawdy. W zasadzie tak naprawdę jedno i to samo. Jak zmierzyć intensywność konfliktu? Nie wiadomo, nie ma to żadnej miary ani wagi, nie ma żadnej jednostki, która by to określała, jest to po prostu subiektywne odczucie, gdzie najczęściej pracując z klientem po prostu zadajemy mu pytanie, w jakim stopniu, w skali od 1 do 10 na przykład, w jakim stopniu odczuwał intensywność tego bodźca, który właśnie na niego zadziałał konfliktująco, zadziałał programująco, za chwilę to będziemy rozszerzać, a więc najczęściej tą intensywność konfliktu określamy właśnie subiektywnie. I teraz w momencie, kiedy popatrzymy sobie na ten wykres, to widzimy, że jak to w życiu, sinusoida, raz jest gorzej, raz jest lepiej, generalnie w jakimś tam małym przedziale przeżywamy w normotonii, czyli w takim ustalonym zakresie, nasz stres, z którym organizm sobie radzi. I teraz jak ja mówię organizm, to mam na myśli różne jego wymiary, bo trzeba powiedzieć, że to będzie odpowiedź na stres fizyczny, chemiczny, biochemiczny, ale też i psychiczny, emocjonalny, duchowy, na wszelkiego rodzaju stresy, na jakie możemy być narażeni, a więc też skoro te stresy mogą występować na różnych poziomach, to i my możemy się na te reakcje uodparniać na różnych poziomach, a więc też mamy odpowiedzi zarówno ze strony układu immunologicznego, mamy odpowiedź ze strony komórkowej, mamy odpowiedź ze strony psychiki, mamy różne zasoby, którymi możemy pracować do tego, żeby na ten stres odpowiedzieć. W każdym razie organizm będzie miał różne narzędzia do tego, żeby sobie z różnego rodzaju stresem poradzić, nawet zaocznie, a oczywiście jeśli włączymy do tego świadomość, to tych narzędzi będzie coraz więcej, do czego serdecznie zachęcam i myślę, do czego wrócimy pod koniec właśnie tutaj tego live'a. Jeszcze zaznaczę, że będziecie mieli możliwość zadać swoje pytania tutaj właśnie na czacie, kto chce, niech poczeka i ja będę na te pytania na koniec live'a odpowiadała. A więc właśnie wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze, ale w którymś momencie nagle może się tak zdarzyć i życie nam pokazuje, że bardzo często właśnie tak się dzieje, tak się zdarza, że piorun uderzy w szczypiorek i poziom stresu gwałtownie rośnie, tak jak my widzimy to tutaj na krzywej, gdzie obserwujemy, że przerost tego poziomu stresu, który obserwowaliśmy w normotonii jest wielokrotny, wielokrotny, czyli gdybyśmy powiedzieli, że taki codzienny stres typu, że trzeba zdążyć do szkoły z dzieckiem, odprowadzić je tam do świetlicy na czas, musisz później zdążyć na autobus, zrobić coś dla szefa, może nie jest miły, akurat może ma słaby dzień, a może taki jest codziennie, w każdym razie mamy jakiś stres na co dzień, wiadomo, mierzymy się z nim, ale umówmy się, to będzie w naszej skali na 2, na 3, czasem 5, ale generalnie nie aż tak ogromny, żebyśmy nie umieli tego zregenerować na co dzień. Niestety czasem zdarzają się takie historie w naszym życiu, które potrafią ten stres, te dawki stresu przekroczyć, te normy stresu przekroczyć, wychodzimy z normotonii, wchodzimy po prostu w konflikt. To pod wpływem różnych bodźców, które właśnie tutaj, skoro jesteśmy na lewie takim jak ten i traktujemy o traumie, już myślę, że można powiedzieć bodźców traumatyzujących, bodźców, które są dla nas bardzo, bardzo silne, bodźców, które dr Hammer nazwał DHS-em. Czasem właśnie zdarza się tak, że wiadomość, która do nas przyjdzie, albo sytuacja, z którą się zderzymy, przekracza wszelkie nasze możliwe zasoby do tego, żeby zaradzić temu natychmiastowo. Bo co zrobisz, jeśli dostaniesz wiadomość o śmierci bliskiej osoby albo ukochanego zwierzęcia? Co zrobisz, jeżeli dowiesz się, że właśnie system na świecie się przewalutował, gdzieś tu właśnie na rynku, coś na giełdzie, jaki masz wpływ na to? Nie masz. A może to właśnie wiąże twoje życie? Co zrobisz, jeżeli dowiesz się, że właśnie odleciał samolot, a to był samolot
którym miałaś pojechać w swoje lepsze życie, albo do ukochanego, albo zacząć nowe życie w innym miejscu, a właśnie nie zdążyłaś. To są właśnie takie sytuacje, takie zdarzenia, które w zasadzie można powiedzieć, że zmieniają oś obrotu w naszym życiu, że my po prostu w którymś momencie wiemy, że od teraz zaczyna się nasze inne życie, drugie życie niektórzy mówią. W tym miejscu można powiedzieć, że często spotykamy się z taką interpretacją traumy i też pewnie jak słuchacie podcastów, to z tym się spotkacie, że trauma jest naszym zasobem, że gdyby nie trauma, to byśmy się nie rozwijali i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest prawda, natomiast my, będąc w biologii, a ja jestem ogromną zwolenniczką tego, aby rozwiązywać różne konflikty z poziomu biologii, bo dla mnie jest to po prostu rozwiązanie ostateczne, a jednocześnie, żeby rozważać też nie tylko na poziomie samej psychologii czy socjologii, tylko właśnie też spojrzeć głębiej, co się dzieje w ciele. Dla mnie to, że gdzieś kiedyś ja później sobie z tym poradzę, na dany moment DHS-u jest nieważne. Na dany moment to jest po prostu ratuj się kto może. Na dany moment dla naszego mózgu automatycznego, który zarządza tym wszystkim, co się dzieje w naszym polu, i teraz mózg automatyczny to nie jest to samo pojęcie, co mózg ten właśnie tu pod czaszką, dla osób, które są nowe, może nie słyszały tego pojęcia. Mózg automatyczny to jest taki wirtualny twór, coś powiedzmy jak podświadomość. W każdym razie być może ktoś powie część naszego umysłu, a w każdym razie to jest taki dysk, który zarządza nami w różnych procesach cały czas. Jest to na poziomie niefizycznym, niewymiernym, na poziomie wirtualnym i stamtąd płyną różne decyzje. Ja bym powiedziała, że to jest po prostu z pola informacyjnego albo z pola morficznego, ale idziemy bardzo daleko, kiedy to mówię, więc wracam z powrotem do naszej terminologii. I kochani, w momencie, w którym mózg automatyczny daje sygnał, ratujmy się, zróbmy z tym coś, potrafi nas wprowadzić w to, co nazwiemy później konfliktem. I teraz, jeżeli ten konflikt zmaterializuje się w ciele, czyli zauważymy, że narządy, tkanki przejęły na siebie skutki tego konfliktu, wzięły na siebie tą reakcję, aby odciążyć mózg automatyczny od poszukiwań, co tu z tym zrobić, co tu z tym zrobić, co tu z tym zrobić, to w tym momencie my możemy powiedzieć, że rozpoczął się konflikt biologiczny. Jeżeli coś weszło w ciało, rozpoczął się konflikt biologiczny. Zobaczcie, konflikt biologiczny, można powiedzieć inaczej choroba, aczkolwiek właśnie to nie będą pojęcia tożsame, za chwilę to rozróżnimy, tak jak powiedziałam, dzisiaj będzie dużo analizy na tym live'ie, a więc w momencie, w którym my po uderzeniu DHS-u wchodzimy w tak zwaną fazę aktywną konfliktu, przeżywamy ogromny stres do momentu znalezienia rozwiązania. I tutaj na górze, właśnie na tym wykresie, kto go ma przed sobą, to zobaczy, jest taka literka S. Ja tutaj z ukłonem do osób, które posługują się językiem angielskim i może będą oglądać z zagranicy, a może będziecie chcieli. W każdym razie ta terminologia jest stosowana w książkach S jak solution, czyli rozwiązanie. Do momentu, w którym organizm albo mózg automatyczny nie znajdzie rozwiązania, to my będziemy przebywać w tej fazie aktywnej konfliktu, aż dopiero będziemy w stanie wejść w fazę naprawczą, fazę regeneracji. Czyli jesteśmy właśnie tutaj w tej filozofii, która, jak widzimy w tytule tego wykresu, mówi o tym, że każda nasza choroba, którą przeżywamy, ma swoje fazy. Fazy choroby są generalnie dwie. Kto widzi, jest podpis, jest faza aktywna i jest faza naprawcza. No na szczęście, że tylko dwie, bo jakby było więcej, to już nie wiem, ile czasu byśmy tu siedzieli i odpowiadali, a tak to będzie łatwiej, nie? Więc jesteśmy w tym mechanizmie, który mówi o tym, że pod wpływem bardzo silnego, traumatyzującego zdarzenia wchodzimy w fazę aktywną konfliktu. Będzie ona trwała tak długo, różnie długo, aż organizm znajdzie rozwiązanie. Jak znajdzie rozwiązanie, dopiero wtedy możemy przejść do fazy naprawczej. Za chwilę o tej fazie naprawczej, dlatego że to wcale jeszcze nie jest też takie proste. Jak widzimy, są dwie podfazy, czerwona A i żółta B, oddzielone od siebie kryzysem epileptycznym, albo inaczej mówiąc epikryzysem, choć to może być lekkie nadużycie, czasem można powiedzieć kryzysem epileptoidalnym i z tym się też spotkacie w literaturze, a chcę powiedzieć, że właśnie są drobne rozróżnienia, no i dzisiaj już nie będziemy się nad tym zatrzymywać, w każdym razie za sekundkę nad tym jeszcze sekundkę na to poświęcę. Natomiast tu dla mnie będzie bardzo ważne, żebyśmy rozróżnili jedną ważną rzecz, a mianowicie, kiedy rozmawiamy o tym, że właśnie w traumę, bo to o tym
można wejść w momencie jakiegoś gwałtownego zdarzenia traumatyzującego, to mówiąc językiem biologii totalnej, ale jak widzicie, zdaje się, że o tym samym, my powiemy tak. DHS, żeby można było powiedzieć, że właśnie zdarzenie, które wprowadza nas w fazę aktywną konfliktu, naprawdę jest DHS-em, musi spełniać 4 kryteria. W różnych książkach możecie znaleźć troszeczkę różnie, tam czasem są wymieniane 3, bo 3 są podstawowe. W ostatniej książce Rainera Kernera o zdrowieniu biologią możecie nawet zobaczyć, że on wyróżnia 5 kategorii, takich 5 kryteriów, ale już wymieniam i wy sami zobaczycie, one leżą koło siebie bardzo blisko. A więc pierwsze kryterium DHS-u, czyli to, żebyśmy naprawdę mogli powiedzieć, że to już był silniejszy bodziec niż ten, który nas stymuluje na co dzień, niż ten, który jeszcze cały czas działa w normotonii. Pierwsza rzecz, pierwsze kryterium to jest to, że ten bodziec musi być nagły, niespodziewany i dramatyczny. A więc chodzi o to, że my po prostu kompletnie nie przewidzieliśmy, że taka sytuacja może nastąpić. Jesteśmy zaskoczeni tym zdarzeniem, to nas po prostu bierze znienacka, wpływa na nas, przerywając jakiś naturalny bieg rzeczy, jesteśmy w jakimś biegu rzeczy w sposób naturalny, a to nagle po prostu zdarza się coś, co musi odwrócić naszą uwagę, no bo jeżeli stoisz gdzieś na wycieczce i nagle widzisz, jak samolot spada z nieba, to nie, no trudno być na to obojętnym, ale takie rzeczy się właśnie zdarzają. Znamy różnego rodzaju wypadki i najczęściej, kiedy rozmawiamy o takich właśnie nagłych, dramatycznych zdarzeniach, to rozmawiamy o rzeczach bardzo trudnych, a więc właśnie często są to wypadki, często są to jakieś zdarzenia losowe związane z uszkodzeniem ciała, z zagrożeniem życia albo ze śmiercią bliskich nam ludzi, bądź z naszym osobistym doświadczeniem bliskim śmierci, to oczywiście też będzie tutaj spełniać to kryterium. A więc nagłe, niespodziewane, dramatyczne. Do tego właśnie kolejne kryterium mówi o tym, że to przerasta nasze moce przerobowe, że tak powiem, czyli po prostu daje nam poczucie bezsilności, daje nam poczucie, że nie dam rady, że ja już po prostu temu nie podołam, że to już jest dla mnie za dużo. Też oczywiście pamiętamy, że kiedy rozmawiamy tutaj o tym, że dowolny organizm może wejść w traumę, nie tylko dorosły człowiek, ale i małe dziecko, nawet zwierzę, i do tego też się odniosę tutaj na końcu tego live'a, to pamiętamy, że to niekoniecznie musi być opisane takim językiem, jak ja się teraz wypowiadam, bo kiedy jesteś noworodkiem albo kiedy przeżywasz traumę porodową, to nie myślisz językiem, jeszcze nawet nie wiesz, w jakim kraju się urodzisz, w jakim języku będą mówili do ciebie twoi rodzice, więc niekoniecznie to będzie brzmiało: nie mam siły, to jest dla mnie za duże, ale to pojęcie zostaje, to wrażenie zostaje, to poczucie zostaje. I oczywiście zostaje gdzieś zapisane później w naszej świadomości, w naszej podświadomości, w ciele. Więc tak, nagłe, dramatyczne, niespodziewane i teraz bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy czujemy, że nas to przerasta, że nie mamy zasobów do tego, żeby sobie w danej chwili z tym poradzić, to rodzi się uczucie bezsilności, bezradności, czyli właśnie takie poczucie: to jest ponad mnie. I kolejne kryterium, które się do tego dowiązuje, to jest kryterium osamotnienia, czyli tak zwanej izolacji. A więc jak pokazuje naprawdę wiele badań i klinicznych, medycznych, ale i naukowych, a często jedno nie wyklucza drugiego, to chcę powiedzieć, że tak, jest to potwierdzone i dowiedzione, że w momencie, kiedy przeżywamy konflikt z kimś, że jesteśmy razem, że się wspieramy w tym, że na przykład, nie wiem, w czasie wojny ludzie razem uciekali, razem się chowali, razem sobie towarzyszyli, jedno drugiemu chociaż troszkę mogło jakoś tam pomóc, albo chociaż, nie wiem, potrzymać za rękę. W momencie, w którym ktoś przeżywa jakąś ciężką chorobę i nie jest w szpitalu sam, tylko jest przy nim druga osoba, i w różnych innych kryzysowych, trudnych sytuacjach, wtedy, kiedy czujemy, że mamy towarzystwo, że mamy kogoś zaprzyjaźnionego, kogoś nam życzliwego, ja bym powiedziała po prostu miłość, choć ona przejawia się na różne sposoby i w różnych postaciach, ale myślę, że też możemy i to powiedzieć, to, że skutki tego DHS-u są mniejsze. Nawet może w którymś momencie okaże się, że mimo, że zdarzenie było trudne, nie wejdzie w konflikt biologiczny, a więc nie stworzy SBS-u, a więc być może nawet nie będzie traumatyczne. Jeżeli to kryterium nie jest spełnione, a więc nie ma tego poczucia izolacji, tego poczucia osamotnienia, to może się zdarzyć tak, że mimo, że zdarzenie jest bardzo, bardzo trudne, nie będzie się zapisywało w ciele, nie będzie się zapisywało w psychice, będzie po prostu czymś, z czym organizm sobie poradzi w ramach normotonii, choć być może poziom stresu będzie podniesiony wyżej, no bo nagły, bo dramatyczny, bo przerastający, ale nie jestem w tym sam.
I to jest naprawdę dla nas bardzo istotne, ponieważ to by też w jakiś sposób wyjaśniało, dlaczego ludzie, którzy przeżywają podobne doświadczenia, w różny sposób je przechodzą i w różny sposób na nie reagują. Myślę, że to jest bardzo istotne. Natomiast dużo częściej zdarza się tak, a już na pewno kiedy rozważamy o traumach, a już na pewno kiedy rozważamy o poważnych chorobach w ciele, że właśnie w czasie tego tak zwanego DHS-u jednak jesteśmy z tym sami. Nie ma tego towarzyszenia, nie ma tego wysłuchania, nie ma tego zrozumienia, nie ma tego pocieszenia, nie ma tego, że ktoś wpadnie na pomysł, jak to rozwiązać wtedy, kiedy ja nie mogę, bo mnie właśnie zamroziło, bo nie umiem myśleć, bo jestem w szoku. No więc właśnie w momencie, kiedy patrzymy na DHS i widzimy, że to kryterium jest spełnione, a więc ktoś ma poczucie izolacji, czyli to hasło jestem w tym sam, po prostu albo sam sobie dam radę, albo naprawdę nie, być może nawet umrę, to właśnie wtedy wiemy, że na pewno bodziec zadziałał jak ten piorun i wprowadził organizm w tą fazę aktywną, bo wszystkie kryteria DHS-u zostały spełnione. Gdyby to były warsztaty, to w tym momencie zrobiłabym przerwę i zapytała, czy wszystko jasne, czy są jakieś pytania, ale to nie ten moment, kochani, to jest live, więc ja idę dalej, zawsze będziecie mogli się cofnąć, tutaj jeszcze odsłuchać drugi raz, gdyby się okazało, że coś jest niejasne, albo po prostu zbierajcie swoje pytania, zapisujcie i pod koniec tego live'a będziemy mogli się do nich odnieść. A ja w tym czasie wykorzystam przerwę na jeden łyczek herbaty. Okej, i jedziemy dalej, jest nas, słuchajcie, prawie 300 osób, tak jak pokazuje mój licznik, to więcej niż na ostatnim kongresie Uzdrawianie biologią, a zatem wyobraźcie sobie, jak wielką salę mamy tutaj, że się zgromadziliśmy razem, niesamowite. I jesteśmy, słuchajcie, teraz w tym opisywaniu całego naszego wykresu, abyśmy wiedzieli, jak się później posługiwać tą terminologią. Jak długo będzie trwała taka faza aktywna, ktoś powie. No dobrze, jak długo my będziemy właśnie w takim konflikcie, a do znalezienia rozwiązania. Pamiętam, że pracowałam kiedyś z kobietą, która przyszła do mnie z nowotworem piersi i rozpaczała po stracie swojego męża. Prawie godzinę rozmawiałyśmy o tym, jak dramatyczny to był wypadek, w czasie którego szli rodziną, przechodzili przez ulicę i nagle po prostu jakiś samochód nie wyhamował, na pasach wjechał w całą ich rodzinę. 2 osoby zostały poturbowane, a mąż zginął na miejscu. Co za koszmarne doświadczenie. Wszystko już w tym życiu wyglądało inaczej, bo wspólna firma, którą prowadzili, bo wspólne życie, gospodarstwo domowe, bo dzieci i tak dalej, to wszystko zostało na jej głowie. Ja naprawdę rozumiałam rozpacz tej osoby, tylko że pod koniec tej sesji dowiedziałam się, że historia, którą mi ta kobieta opowiada, zalewając się żywnymi łzami, to jest historia sprzed 17 lat. I możecie sobie wyobrazić moje zdziwienie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że ból i intensywność przeżywanego konfliktu przez tą osobę jest cały czas na poziomie maksymalnym, dokładnie tak jak w dniu tego wydarzenia, no może odrobinę słabiej, ale przecież też wszyscy wiemy, że gdyby ta osoba poradziła sobie z żałobą, gdyby ta osoba poradziła sobie, już tak powiem ogólnie, z życiem, to na pewno opowiadając swoją dramatyczną historię, już jej ciało reagowałoby inaczej, ona reagowałaby inaczej, ona miałaby zasoby do tego, żeby to rozwiązać i w tym momencie możemy powiedzieć, być może nastąpiłaby już regeneracja, mogłaby w tym czasie. Nie oceniam, nie obwiniam, po prostu widocznie nie znalazła się osoba na drodze tej pani, która by wsparła na tyle, która by pomogła i zobaczcie, jakie to jest cenne, żeby wiedzieć, jakie są kryteria DHS-u. Jeżeli wiemy, jakie są kryteria DHS-u, to my wiemy, co my musimy zrobić w tym momencie odwrotnie, żeby pomóc takiej osobie przejść z fazy aktywnej do fazy naprawczej. A więc właśnie być może ta pani nie znalazła na swojej drodze nikogo, kto by jej towarzyszył, kto by pomógł jej właśnie wyjść z tego cierpienia, kto by pomógł jej poukładać sobie życie. A więc ile czasu trwa faza aktywna? Też często spotykam się z takim pytaniem. Naprawdę to będzie zależało od absolutnie wszystkich czynników, jakie są możliwe. A więc na pewno będzie zależało to od kondycji fizycznej organizmu, czyli jeżeli organizm jest silny, wysportowany, dobrze odżywiony, wysuplementowany, nie ma żadnych niedoborów,
jest zatrzymany, dobrze prowadzony rytm dnia, ten zegar biologiczny, jeżeli ktoś żyje świadomie, jeżeli ktoś ma właśnie wsparcie, no, te wszystkie czynniki to są czynniki, które będą wzmacniały w tym, aby ta faza aktywna konfliktu trwała jak najkrócej. Ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje, w których jeżeli na przykład będziemy rozmawiać o tym, że no na przykład niech będzie to ta sytuacja na rynku, że właśnie giełda cały czas jest niepewna i trwa to rok, że nie jest to jednorazowa historia, tylko po prostu cały czas nie wiadomo i nie wiadomo, nie wiadomo i nie wiadomo, a będziemy mieli taką walutę, a taką, a co tu robić? Jeżeli to będzie jakaś właśnie sytuacja, która cały czas jest nierozwiązana, to i konflikt będzie aktywny cały czas, ponieważ nie ma możliwości znalezienia rozwiązania biologicznego. Bo rozwiązanie, o którym my rozmawiamy, którego my szukamy właśnie pod tą literką S na wykresie, jeszcze raz przypomnę, właśnie jesteśmy tutaj, rozwiązanie, którego my szukamy, to musi być rozwiązanie biologiczne. Ja w swoich wywiadach, odsyłam Was serdecznie, wywiady na przykład u Michała Plewniaka, bardzo fajne wywiady sprzed kilku lat, opowiadałam o tym, że my mamy dwa typy rozwiązań, że dopóki najpierw nie będzie tego rozwiązania rzeczywistego, to nie jesteśmy w stanie wchodzić w żadne rozwiązania metafizyczne, bo co z tego, że Ty usiądziesz w medytacji albo w jakimś polu oddechu, co z tego, że Ty będziesz codziennie wszystkim wybaczać i uwalniać emocje, uwalniać, jeżeli cały czas gdzieś sytuacja będzie aktywna, rynek jest niepewny, cały czas nie wiesz, czy jakieś przepisy wejdą, czy nie wejdą, nie wiesz, jak masz prowadzić swoją firmę, w tym momencie jesteś po prostu cały czas bodźcowany, ten bodziec po prostu cały czas na Ciebie oddziałuje, a więc konflikt nadal trwa. Dlatego odpowiedź na pytanie, jak długo trwa faza aktywna, jest bardzo trudną odpowiedzią, natomiast jeżeli trafia do mnie klient do gabinetu, to ja jestem w stanie z nim prześledzić, na jakim etapie, że tak powiem, zaawansowania rozwiązania on jest, czego potrzebujemy jeszcze do tego, żeby to ostateczne rozwiązanie znaleźć, bo jeżeli mózg automatyczny nie znalazł tego w zasobach podświadomych, czyli na przykład nie skorzystał z żadnej strategii, która była wykorzystana dotąd przez przodków, albo gdzieś z jakiejś strategii ogólnej życia organizmów żywych, tylko właśnie szuka jakiegoś rozwiązania tu, bo jest to po prostu nowa sytuacja, to my musimy wymyśleć to rozwiązanie świadomie, ale też i za tym pójść, a nie tylko je wymyśleć. I tutaj już częściowo odpowiedziałam na jedno z pytań, do którego później na koniec jeszcze wrócę. Żebyśmy my mogli dobrze zrozumieć, o co chodzi z tą fazą aktywną i fazą naprawczą tutaj, to bardzo ważne jest, żebyśmy rozumieli, że w momencie, kiedy my wchodzimy w tą fazę aktywną konfliktu, to rzecz dzieje się na kilku poziomach. I teraz ta rzecz właśnie, która jest dla mnie bardzo istotna, a mianowicie, jak zobaczycie sobie z boku tego wykresu, jest jeszcze taki mały diagram, na którym widzimy, powiedzmy, piramidę, czy jakąś strukturę wielopoziomową, to powiemy tak. Według doktora Hammera, według germańskiej nowej medycyny, na stan obecny dziś, taką jaką mam wiedzę, żebyśmy my mogli powiedzieć, że mówimy o konflikcie biologicznym, to muszą być spełnione 3 kryteria, mianowicie konflikt musi się odbywać na wszystkich 3 poziomach, a mianowicie na poziomie psychiki, to jest to, co jest najwyżej, na poziomie mózgu, i tu już mówimy o naszym mózgu pod czaszką, oraz na poziomie naszego ciała. Te wszystkie części muszą być zaangażowane, żeby można było powiedzieć, że spełniamy kryteria konfliktu biologicznego, a więc wszystkie 3. Dlaczego to będzie dla nas istotne? Dlatego, że jeżeli za chwilę odniesiemy konflikt biologiczny do traumy, to zdamy sobie sprawę z tego, że nie każda trauma wchodzi w ciało, a więc nie wszystkie 3 kryteria będą spełnione. No i do tego za chwilę. Tu po prostu my widzimy ten skrajny przypadek. Tutaj w momencie, kiedy widzimy, że konflikt już wszedł w biologię i spełnia kryteria konfliktu biologicznego, to my widzimy, że sprawy rozlegają się, rozpościerają się na różnych płaszczyznach wielopoziomowo, gdzie najczęściej, chcę powiedzieć, pierwsza bierze w udziale psychika. Najczęściej konflikt, który się rozgrywa, na który my zaczynamy reagować, to jest konflikt z płaszczyzny psychicznej. Tutaj nie ma takiego rozróżnienia na psychikę i emocje, dlatego ja lepiej bym się czuła i w języku biologii totalnej bym powiedziała, to jest płaszczyzna psychoemocjonalna. Ale oczywiście, kiedy zaczynamy rozmawiać o emocjach, to zaczynamy już widzieć, że angażuje się biochemia, czyli już zaczynamy widzieć, że angażuje się nasze ciało, bo jednak kiedy rozważamy o emocjach w naszym ciele na poziomie biochemicznym, to rozważamy o komórkach
rozważamy o tkankach, rozważamy o komunikacji między układem nerwowym, hormonalnym i w ogóle tkankowym w naszym ciele, a więc już naprawdę rozmawiamy o tym, co się dzieje mocno fizycznie. I teraz to jeszcze nie jest wszystko, co chciałabym tutaj powiedzieć. Zatrzymajmy się jeszcze nad tym, a co w takim razie dzieje się z naszym układem nerwowym w momencie, kiedy wchodzimy w fazę aktywną konfliktu. Otóż okazuje się, że za każdym razem, kiedy przeżywamy DHS, a więc już wiemy, że to jest naprawdę silny piorun, bardzo mocno traumatyzujący bodziec, to za każdym razem bierze w tym udział nasz autonomiczny układ nerwowy, czyli układ współczulny, który w tym momencie się napina, w który nas wprowadza właśnie w tą fazę stresu. No i teraz słuchajcie, co my wiemy na temat działania układu współczulnego, że potrafi napinać nasze mięśnie, że potrafi zahamować nasz apetyt, czyli w ogóle produkcję śliny, że potrafi przyspieszyć bicie serca, że potrafi wprowadzić nas w to, co nazwiemy później reakcją walki i ucieczki, czyli właśnie będzie robił wszystko, żeby uratować nasze życie. Bo jeżeli DHS jest piorunem, który zagraża naszemu życiu, to my musimy to życie oszczędzić. Życie w przyrodzie, słuchajcie, jest najwyższym priorytetem. W naturze to jest bardzo, bardzo wysoki priorytet i wszystkie nasze instynkty będą zawsze dążyły do tego, żeby zachować nas przy życiu. Wszelkie nasze odruchy będą instynktowne, będą właśnie działać zawsze na korzyść, aby zachować nas przy życiu, bądź nasze potomstwo, bo to jest oczywiście w przyrodzie najważniejsze. A więc właśnie, jak widzicie, ta faza aktywna została tutaj zaznaczona kolorem niebieskim i jest to celowo wykorzystany kolor, ponieważ on pokazuje to zamrożenie. Jest to zimny kolor. Mówi się czasem, że to jest zimna faza choroby. We wszystkich książkach traktujących o germańskiej nowej medycynie, może i o biologii totalnej w przyszłości też, nie ma jeszcze na razie takiej, tam gdzie zobaczycie ten wykres z kolorami, zawsze zobaczycie zachowane te same kolory, które ja tutaj powtórzyłam dziś, które macie na swoich wykresach przed sobą, ponieważ to jest właśnie pewna umowa, którą my stosujemy tutaj, aby odzwierciedlić to, co naprawdę dzieje się z organizmem żywym w trakcie, kiedy przechodzi przez fazę aktywną. A więc możemy powiedzieć, że jest to inaczej sympatykotonia, ponieważ działa układ sympatyczny, czyli inna nazwa układu współczulnego, w odróżnieniu od parasympatykotonii bądź wagotonii, czyli tego, co dzieje się później w fazie naprawczej, w fazie regeneracji, a więc w drugiej fazie każdej choroby. Jest nam zimno, mamy drgawki, jesteśmy ponapinani na wszystkie możliwe sposoby, cały czas w czujności, cały czas w takiej gotowości. Nasz intelekt może przeżywać obsesyjne myśli, kompulsywne zachowania, może być bardzo dużo różnych takich też działań na poziomie behawioralnym, które będą to odzwierciedlać, bo niektórzy będą po prostu jak chomik cały czas biegać w karuzeli, nawet z pustymi taczkami, to nieważne, po prostu muszą cały czas coś robić, bo to jest właśnie cały czas czujność. Tu niektórzy mówią też bardzo dużo na temat roli nerwu błędnego i ja też bardzo dużo czytam, słucham na ten temat ostatnio i oczywiście ta teoria poliwagalna świetnie się w to wkomponowuje, kto zna, ten zna, kto nie, to zachęcam, żeby poznał. W każdym razie właśnie ten nerw błędny również będzie nas tutaj aktywował i wspierał nas w tym, żebyśmy my w tej czujności dali radę. Jeżeli jest zagrożenie, żebyśmy dali radę uciec albo żebyśmy się zamrozili. Tak ktoś właśnie może zapyta, skąd dzisiaj te dekoracje tutaj za mną. Raz, że jesteśmy zimą, że mamy mróz, że mamy śnieg i to w zasadzie na całym świecie, dzisiaj wszędzie tam, gdzieś na północy, gdzie trwa właśnie ta pora roku, widzimy, że ta zima w tym roku jest naprawdę obfita, ale to też taka pewna metafora, którą ja wykorzystałam tutaj właśnie w tej naszej rozmowie, bo nawet jeśli ktoś będzie oglądał tego live'a kiedyś latem, to właśnie może przypomni sobie, że kiedy jesteśmy w traumie, kiedy przeżywamy jakieś trudne doświadczenia albo zespół stresu pourazowego, to właśnie jesteśmy jak zamrożeni zimą. Ta pora roku na poziomie symbolicznym bardzo dokładnie odzwierciedla wszystko to, co dzieje się właśnie w fazie aktywnej naszego konfliktu biologicznego. Mam nadzieję, że tu już powiedziałam o tym naprawdę dużo i wystarczająco, wyczerpująco, idę dalej, no bo wszyscy chcemy z tego gdzieś wyjść, czekamy na wiosnę, czekamy aż się tu ociepli, a więc czekamy na rozwiązanie i tak jak powiedziałam, rozwiązanie może przyjść zarówno z poziomu podświadomego, może być po prostu biologiczną strategią, jaką mózg znajdzie
dla siebie, ale rozwiązanie może być też z poziomu świadomego, gdzie po prostu my bierzemy sprawę w swoje ręce, odpowiedzialność za siebie i podejmujemy decyzję, że oto właśnie wychodzimy z jakiegoś toksycznego związku, wychodzimy z jakiejś toksycznej korporacji czy z jakiejś pracy, która nas męczyła. Po prostu zmieniamy terytorium, mówiąc językiem biologii, na takie, które będzie dla nas bezpieczne i na takie, na którym my przestaniemy przeżywać ten konflikt aktywnie. Oczywiście, jeżeli coś długo trwało, a nawet jeżeli niedługo, ale było po prostu w piku bardzo wysoko podniesione tutaj do góry, no to potem potrzebujemy odpowiednią ilość czasu do tego, żeby się zregenerować. Jak się już domyślacie, w fazie regeneracji, skoro są one tutaj w obu podfazach A i B zaznaczone ciepłym kolorem na czerwono i na żółto, będziemy mieć odwrotne reakcje z ciała, będą wszystkie odwrotności w stosunku do przejawów, jakie mieliśmy w fazie aktywnej, a więc w fazie naprawczej będzie nam gorąco, czasem nawet może dojść do bardzo wysokiej gorączki. Tak, kochani, za każdym razem, kiedy się pojawia gorączka, jest to przejaw, że wyszliśmy z jakiegoś konfliktu i weszliśmy właśnie w fazę naprawczą. Nie oznacza to oczywiście, że już za sekundkę będziemy całkiem zdrowi, ponieważ jak zobaczycie, no jeszcze chwila, bo wejście w fazę naprawczą nie oznacza już od razu przejście do fazy B. Kiedy się tak dokładnie przyjrzymy na tym wykresie, to zobaczymy, że jest jeszcze ten moment przejścia, tak zwany epikryzys, czy właśnie kryzys epileptyczny bądź epileptoidalny. Odsyłam do literatury cały czas, żeby to sobie poodróżniać. Ja będę mówiła epikryzys, bo jest szybciej i chodźcie się na to dzisiaj tak umówimy. A więc właśnie, żeby przejść z A do B, czyli właśnie z czerwonej fazy do żółtej, z żółtej się już wszystko później tam ładnie rozluźnia, powolutku już widzimy, że wszystko się goi, już zaczynamy coraz lepiej oddychać, już zaczynamy wracać do siebie, jak to się mówi, w zależności od tego, o jakiej chorobie bym rozmawiała, to będę musiała tutaj powiedzieć inne rzeczy, bo jeżeli w fazie aktywnej dochodziło do namnażania komórek, to w fazie naprawczej będzie dochodziło do ich redukcji. Jeżeli w fazie aktywnej dochodziło do redukcji komórek, to w fazie naprawczej będzie dochodziło do ich namnażania. Po prostu równowaga to równowaga i my będziemy musieli się do tego odnieść. A jakie są klucze i kiedy właśnie w której chorobie będzie namnażanie komórek w fazie aktywnej, a kiedy będzie redukcja, no to już odsyłam tutaj do wiedzy z germańskiej nowej medycyny, czyli teorii listków zarodkowych, która to bardzo dokładnie tłumaczy. Potrafię to wytłumaczyć i bardzo lubię o tym opowiadać, ale jest to naprawdę bardzo obszerna wiedza, która w dzisiejszym live się po prostu nie zmieści. Rzecz tylko w tym, żebyście wiedzieli, że ta wiedza jest, że to, o czym ja mówię, to nie jest przypadkowe. I jak również nie jest przypadkowe, kiedy powiem, że na przykład w fazie aktywnej możemy obserwować wzmożoną funkcję jakiegoś narządu czy jakichś komórek i wtedy w fazie regeneracji będziemy wiedzieli, że ta funkcja się musi wygasić. I odwrotnie, jeżeli funkcja będzie osłabiona w fazie aktywnej, to będzie musiała być z powrotem wzmocniona, wrócić do równowagi w fazie naprawczej. I tak to sobie działa według odwrotnych kluczy. No jest to po prostu logiczne, czyli po prostu biologiczne. I teraz, co jest dla nas istotne, to to, że właśnie my wszyscy chcielibyśmy już być od razu w fazie B, od razu już byśmy chcieli być na żółtym, nie? Ja chcę ten pionek w Chińczyku, no ale niestety okazuje się, że żeby do tego zaszczytu dostąpić, trzeba właśnie jeszcze przez sekundkę przejść przez taki moment w naszym życiu, który znowu może przebiec świadomie bądź nieświadomie, ale przez chwilę przywołuje wspomnienie tego traumatycznego zdarzenia bądź tego okresu, w którym przeżywaliśmy konflikt w fazie aktywnej. No tak działa nasz mózg. Rzecz w tym, żeby pojąć, że w momencie, kiedy rozmawiamy o konflikcie biologicznym, to rozmawiamy, że on się odbywa jednocześnie w tym samym czasie na 3 poziomach, czyli przypominam, psychika, mózg i ciało. I teraz w momencie, w którym my chcemy przejść przez ten konflikt do końca, czyli właśnie już tak w skrócie z czerwonego do żółtego, to my musimy również pozwolić, aby nasz mózg fizyczny, czyli konkretne ośrodki w naszym mózgu, które odpowiadają za tkanki na obwodzie naszego ciała, żeby on również wyzdrowiał, mówiąc w skrócie, żeby ten mózg mógł wyzdrowieć, a konkretnie te ośrodki, które nazywają się ośrodkami Hammera, Hammer Focus, to też są takie rzeczy, które możecie znaleźć w literaturze. One muszą po prostu przejść przez takie małe wyładowania elektryczne, bo to pozwoli wejść tym komórkom w mózgu w stan zapalny,
to jest przejściowe, no to jest konieczne. Wszystkie stany zapalne to tak jak ogień, prawda? Mówiliśmy o tym, że jest gorąco, że w fazie naprawczej właśnie przeżywamy to podniesienie temperatury, no ale to jest po prostu to, w jaki sposób z pomocą układu immunologicznego, ale też innych biochemicznych mechanizmów potrafi rozładować te ogniska Hammera, czyli znieść sygnał chorobotwórczy z poziomu mózgu, tak żeby mózg przestał dawać sygnały do ciała o chorobie. Dopiero kiedy mózg przestaje wydawać te rozkazy, to dopiero wtedy tkanki mogą się goić do końca. Jeśli to się nie dzieje, no to niestety czasem zdarza się tak, że jak w grze Chińczyk, może znacie taką grę, w każdym razie jest to jedna z najbardziej nielubianych przeze mnie gier na świecie, chociaż uwielbiam gry i bardzo lubię grać, a mówi się, chcesz poznać człowieka, to z nim zagraj, nie? Więc chcę powiedzieć, że przy Chińczyku to tam za dużo nie wymyślisz, po prostu idziesz, ktoś wyrzuca kostką punkty i nagle może strącić twój pionek i ten pionek wraca na start i tak w kółko, a twoim zadaniem osiągnąć metę. No niestety właśnie, często zdarza się tak, że w momencie, kiedy jesteśmy sobie tutaj już właśnie w tej podfazie A, na czerwonym polu, może zdarzyć się taka sytuacja, że zanim uda nam się ostatecznie rozwiązać ten konflikt, zanim mózg znajdzie to rozwiązanie na poziomie mózgu i tych ognisk Hammera, mówię teraz żargonem, z powrotem wejdzie w ten konflikt, ponieważ ten konflikt, ten epikryzys może przywołać pierwotne pojęcie DHS-u. To trochę tak, jak ja bym tutaj właśnie narysowała taką strzałkę, że wracasz teraz na start, wracasz teraz z powrotem, musisz przejść znowu przez fazę aktywną. I tak się dzieje w naszym życiu kilkakrotnie. Jakie to są sytuacje, które mogą sprawić, że właśnie wracamy na start? To są wszystkie sytuacje typu szyna. No i teraz, żeby to dobrze wyjaśnić, to potrzebujemy wprowadzić nowe zjawisko do tych naszych rozważań, a mianowicie zjawisko szyny, które jest ukutym terminem przez doktora Hammera, również to jest terminologia z germańskiej nowej medycyny, kochani. Szyna to inaczej w skrócie największym mówiąc, mechanizm reagowania na pewne bodźce. A więc teraz my możemy reagować na wszelkiego rodzaju bodźce. Ja już nie mówię, że to musi być wypadek samolotowy, że to musi być jakaś tragedia, bo wiadomo, że to są po prostu bodźce, które działają na wielu różnych poziomach jednocześnie. Ale ja na przykład mówię o tym, że my również reagujemy na bodźce typu zapach, kolor, jakiś widok, jakiś obraz. Możemy reagować na te rzeczy świadomie i podświadomie. My możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, jaka jest temperatura powietrza w momencie, kiedy spotyka nas jakiś wypadek albo jakaś przykrość. Możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, jakie pyłki w tym momencie mamy w powietrzu. Możemy sobie z wielu różnych czynników nie zdawać sprawy, ale one jednak na nas oddziałują i wszystkie nasze sensory, wszystkie nasze zmysły odbierają te bodźce jednocześnie, tak jakby tworząc dla nas takie zaplecze, taki bank pamięci o tym, że właśnie w obliczu tego i tego bodźca zadziała ci się krzywda, więc ja sobie to na przyszłość zapamiętam. Na przyszłość, kiedy znajdziemy się w podobnych okolicznościach i znowu mogą być one nam znane albo nieznane, może się okazać, że organizm zareaguje właśnie nawet traumatycznie, ponieważ przypomni sobie, tutaj właśnie przy czymś takim było zagrożenie. Bardzo łatwo wyjaśnić jest pojęcie szyny na przykładzie alergii. Ja o alergiach opowiadałam w swoim webinarze o alergiach, więc tam jest bardzo dużo na ten temat. Nie mylić z nietolerancją pokarmową, bo to jest osobny webinar, ale w ogóle osobny temat. No w każdym razie alergia jest takim dość często przytaczanym przykładem o tym, jak pracować właśnie z szyną. Bo jeżeli ktoś doświadczył dramatycznej rozłąki w czasie, kiedy w pobliżu pyliły jakieś konkretne drzewa czy trawy, stąd właśnie my mamy ten profil u alergików, gdzie możemy badać różne alergeny i wiemy, że ktoś jest uczulony i uwrażliwiony właśnie na takie, ale już na inne na przykład nie, bo to po prostu jest inna pora pylenia, no bo zdarzenie, które było trudne, ta rozłąka, o której rozmawiamy, bo może ktoś został oddany do żłobka, może właśnie zmarł ktoś bliski, może ktoś odjechał, może rozstanie partnerów i tak dalej, może jakaś zdrada, no w każdym razie różne trudne, traumatyczne separacje, w obliczu jakiegoś bodźca w mózgu zwiążą się w jedno na zasadzie skojarzenia. Gdzieś za rok, gdzieś w następnych latach, o tej samej porze roku, kiedy znowu te trawy czy drzewa będą pylić, mózg odpali pamięć i teraz zobaczcie, już będziemy sobie łączyć te wrażenia, już łączymy tą wiedzę, która padła do tej pory i powie właśnie odpala traumę.
Jeśli to zdarzenie było nierozwiązane, a weszło już w ciało, na nierozwiązany konflikt separacji, tą trudną wiadomość gdzieś z przeszłości. Pamiętamy tą kobietę, która cierpiała po śmierci męża dokładnie tak samo po 17 latach, jak w chwili jego śmierci. No więc właśnie, jeżeli my właśnie mamy to jeszcze cały czas ze sobą niezrobione, nieuwolnione, nieodpamiętane, niewydobyte z pamięci mięśniowej, z pamięci komórkowej, czy z pamięci naszego układu nerwowego i tak dalej, to właśnie zwykły bodziec w postaci pyłków potrafi uruchomić to od początku. I my wchodzimy z powrotem w konflikt, wchodzimy w fazę aktywną konfliktu, co oznacza, że potem trzeba będzie znowu wejść w fazę regeneracji, no nie ma przeproś. Każda choroba ma swoje dwie fazy. Nie ma możliwości, żeby organizm utrzymywał nas zawsze tylko i wyłącznie w fazie aktywnej. Zawsze będzie dążył do jak najszybszego rozwiązania i do jak najszybszego przeprowadzania nas do fazy naprawczej. Chyba logiczne. Bo pamiętamy, że nakład energetyczny organizmu potrzebny do utrzymania ciała w stanie choroby jest dużo wyższy niż do utrzymania organizmu w stanie zdrowia. A więc ten mózg automatyczny, który nami zarządza, będzie cały czas poszukiwał rozwiązań właśnie po to, żeby obniżyć entropię tego układu. Okay. Więc zdarzają się właśnie te historie, gdzie my możemy być zatrzymani w tej fazie naprawczej, no i to jest niewygodne, tak jak powiedziałam, to może być szyna, to może być recydywa, tutaj ja już nie będę wprowadzać nowych pojęć, ale jak chcecie, to pamiętajcie, ta wiedza jest i my możemy się do niej odnosić i ja chętnie też o tym mogę opowiedzieć na innym live, jak będziecie chcieli, albo idźcie do Moniki Stawickiej, która jest naszą pionierką tutaj germańskiej nowej medycyny w Polsce. Tak, ja wiem, są jeszcze też i inne osoby, które się zajmują germańską medycyną. Bardzo, bardzo szanuję, bardzo się cieszę, tylko nie mam z Wami kontaktu. A z Moniką mamy kontakt i życie nas tutaj postawiło na jednej drodze. Pierwszy raz się miałyśmy okazję zobaczyć na kongresie Uzdrawianie biologią. Pozdrawiam Cię, Monika, jeśli tego słuchasz. I uważam, że Monika jest naprawdę doskonała, świetnie tłumaczy te rzeczy i jak będziecie chcieli, to też idźcie, posłuchajcie, o tym opowiada. Zresztą niedługo na swoim kanale będzie prowadziła również swoje prelekcje. Monika, jak gadam jakieś głupoty, to pisz. Mam nadzieję, że jest wszystko dobrze. Więc teraz chcę powiedzieć, że zdarzają się na szczęście też i takie historie, gdzie nam się udaje przejść przez tą fazę, podfazę A, fazy naprawczej, do momentu epikryzysu, który chcę Wam powiedzieć, że czasem może się odbyć zaocznie. To może być nawet taki moment drgawek, nawet nie wiem, czy Wam się zdarza czasem we śnie, że tak człowieka przetrzęsie. Jeżeli właśnie zdarzyło Wam się przeżyć coś takiego, to chcę powiedzieć tak, to najczęściej jest właśnie epikryzys. To może być właśnie przyspieszone bicie serca, to mogą być nawet takie wrażenia jak przystanie przedzawałowym, czyli lekkie duszności, jakiś ból w klatce piersiowej, różne tego typu objawy, gdzie wydaje nam się, o Jezu, jesteśmy chorzy, a ja chcę powiedzieć, to jest łagodne przejście do fazy zdrowienia, podfazy B, czyli właśnie możliwość wejścia w pełną regenerację. Dla mnie to jest bardzo istotne, dlatego że my w tym momencie widzimy, że przechodząc już właśnie przez tą fazę regeneracji, przez wszystkie gorączki, ale też przez relaksację mięśni, przez powrót apetytu, z powrotem wzrasta libido, to właśnie dla tych, którzy może mieli zahamowane, czyli mówi się zamrożone libido. No jak myślicie, gdzie na wykresie zaznaczymy zamrożone libido? Jeśli cokolwiek jest zamrożone, jakiekolwiek uczucia, jakikolwiek stan, to zawsze to będzie faza aktywna, która może naprawdę trwać latami, a jeżeli właśnie tutaj nam się coś rozmraża, to znaczy, że jesteśmy już w fazie regeneracji. Ta faza regeneracji, tak powiedziałam, jeszcze tutaj sobie chwilkę trwa, aż wchodzi w normotonie, gdzieś w sposób niezauważalny wchodzimy w życie i idziemy dalej, można powiedzieć, już wszystko, żyli długo i szczęśliwie. Tak byśmy chcieli najbardziej, no oczywiście okazuje się, że w życiu nie zawsze jest tak prosto, ponieważ co my możemy tutaj zobaczyć, co ja dla Was tu przygotowałam, słuchajcie, może się okazać, że w trakcie, kiedy my sobie tutaj właśnie żyjemy, czyli ja mam teraz tutaj właśnie, powiedzmy to, o czym rozmawiałam z Wami, było o takim jednym sobie DHS-ie, ale może się okazać, że właśnie tutaj jakiś jeden konflikt, jakiś jeden temat, jakaś jedna sytuacja, jedna sprawa biegnie sobie swoim torem, natomiast w naszym życiu niestety właśnie pojawia się kolejny konflikt, pojawia się jakiś kolejny DHS, bo nikt nie powiedział, że na osi czasu my możemy mieć tylko i wyłącznie jeden DHS i dopiero jak się rozwiąże jedna sprawa, to dopiero ewentualnie czekamy na następną. O nie, niestety.
czasem życie po prostu śle te pioruny i słuchajcie, na dowolnym etapie rozwiązywania jednej choroby, jednego przykładu, my możemy po prostu doświadczać kolejnych DHS-ów, kolejnych DHS-ów i kolejnych DHS-ów. I teraz, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że każdy DHS będzie przebiegał według swojej fazy aktywnej i według swojej fazy naprawczej, czyli prawa 2 faz choroby, cały czas mówimy o regułach doktora Hammera, no to znaczy, że my możemy doświadczyć czegoś takiego, że w jednym przypadku przy działaniu powiedzmy jednej traumy, wykorzystajmy to pojęcie, my na naszym wykresie wyglądamy właśnie tak, gdzieś jesteśmy na jakimś etapie, ale może w tym momencie na ten wykres nanieść się następny wykres. Zobaczcie, co tu się dzieje. Może się okazać, że na to się naniesie następny wykres, może się okazać, że ten wykres trafia tutaj. Niby ja już wyzdrowiałam z jednego, ale właśnie w tym momencie znowu piorun dupnął w szczypiorek i znowu jestem gdzieś dalej i znowu właśnie już z jednym jestem wyzdrowiała, już miałam wrócić do normotonii, a gdzie ja dzisiaj jestem? Słuchajcie, takie historie się zdarzają. Zobaczcie, co wtedy, kiedy jesteś w jednym konflikcie aktywnym, jeszcze nie znalazłaś rozwiązania, co zrobić z tą pracą, co zrobić z tym chorym dzieckiem, tu nie mogę go posłać do żłobka, a dziecko będzie wymagało opieki przez kilka lat, a może jest niepełnosprawne, a może właśnie to wymaga w ogóle remontu w mieszkaniu, a może nagle chory rodzic, który zostaje w mieszkaniu i okazuje się, że będziemy się nim opiekować przez najbliższych kilka lat i nikt nam nie powie ile. Słuchajcie, jedną z rzeczy, którą przeczytałam, tutaj taką dygresję zrobię, w jednej z książek, u kogo to było? No chyba u Sapolskiego, ale no nie jestem pewna, więc nie powiem. W każdym razie było to o przewidywalności. Bardzo ważne dla naszego mózgu jest umieć przewidzieć, jak długo coś jeszcze będzie trwało, jest umieć przewidzieć zdarzenia. Jeżeli ktoś nas uprzedzi, że będzie bolało, to my jesteśmy w stanie się na to przygotować. A więc jeżeli idziesz do dentysty i on ci, tak, to chyba właśnie u Sapolskiego, i on taki przykład przytacza, jeżeli właśnie siedzisz na fotelu i wiesz, że będzie bolało, bo borowanie boli, bo szarpie nerwy, bo jest po prostu bardzo trudnym doświadczeniem dla wielu osób, ale jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć, że to trwa kilka sekund, to jesteśmy w stanie to wytrzymać. Gorzej, jeżeli dentysta nie powie, ile razy jeszcze będzie borował, bo on boruje i przerywa i w którymś momencie się pytasz już, tak na tyle, na ile możesz się zapytać, nie? Ale właśnie nie ma tej odpowiedzi, bo dentysta nie wie, czy już, czy nie, no coś tam grzebie, się zastanawia, skąd on ma wiedzieć, sam nie wie. No i to nie jest, ale jeżeli by ci powiedział właśnie, jeszcze tylko 2 razy i koniec, to jesteś w stanie to znieść. Jeżeli ktoś ci powie, dobra, tylko do matury, wytrzymaj w tej szkole, bo o dzisiejszym systemie edukacyjnym nie będziemy rozmawiać, dobrze? Zgódźcie się na to, bo jak ja zacznę, to nie skończę, a to nie będzie dobre. Jak ja się zacznę na ten temat wypowiadać, w każdym razie nie ma tam biologii totalnej, więc już z definicji jest źle. Tak uważam. Więc jeżeli gdzieś ktoś już tej szkoły ma naprawdę po kokardkę, chciałby pójść w świat, jest youtuberem, zarabia miliony monet, 10 razy tyle albo 1000 razy tyle, co jego rodzice razem wzięci, albo cała rodzina razem wzięta, naprawdę ma pomysł na swój biznes, bardzo prężnie działa gdzieś, a musi w tej szkole wysiedzieć i jeszcze dać radę. Oczywiście wiem, że są też i dobre strony szkoły, nie trzeba mi tego mówić. Mam świadomość tego, że jest nam i taka edukacja również też potrzebna, ale weź wytłumacz takiemu nastolatkowi, on po prostu chce wiedzieć, ile jeszcze do tej matury, żeby po prostu powiedzieć nara, bo on zaczyna swoje życie i to wiemy. Czasem jest coś takiego, gdzie musisz wytrzymać, ale jeżeli wiesz jak długo, to jest ci łatwiej, bo to jest właśnie o tej przewidywalności. Natomiast niestety tutaj wracając do naszego wykresu, w momencie, w którym my patrzymy sobie tutaj na to, co się dzieje, byliśmy tutaj, gdzie jest właśnie na jednym konflikcie aktywnym, już zaraz następny konflikt aktywny, a potem właśnie może się to trochę jakoś gdzieś tam przesunie. Niestety właśnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że za chwilę do tego wszystkiego może się dołączyć kolejny piorun. Za chwilę właśnie może się okazać, że jest tych wykresów w naszym życiu ileś i jest ich ileś naraz, bo teraz rozumiecie, że ja mogę tych piorunów na tej folii narysować więcej i po prostu pokazać, że w każdej chwili na osi naszego życia tych piorunów może oddziaływać ileś, a jeśli nie pioruny, bo nie są to już czyste DHS-y, powiedzmy już te zdarzenia minęły, to skutki tych zdarzeń, czyli trauma właśnie tu w tym kontekście konfliktu biologicznego jeszcze będą trwać.
to odpowiada nam na pytanie, dlaczego czasem tak trudno wyjść z traumy. Bo jeżeli trauma nie jest pojęciem w liczbie mnogiej, tylko zobaczcie, jakie to jest pojęcie. W zasadzie jak mówisz trauma, to nie już jedna, dwie, no można powiedzieć dwie, ale są czasem traumy złożone, a mówi się wtedy o niej, że jest to po prostu dalej jedna trauma, bo tak nasza terminologia to określa. Ale tak naprawdę, gdyby popatrzeć i zamienić to słowo trauma na konflikt biologiczny, to powiemy, że jest ich kilka naraz, że my przeżywamy ich czasem kilka albo i kilkadziesiąt. Bo na przykład Małgosia Lorenz, która robi skany mózgu i znaczy w biorezonansie patrzy na konflikty i na to poprzez biorezonans, w jakiej fazie danego konfliktu jesteśmy i potrafi sczytać takie wyniki i słyszałam właśnie od osób, które były na takich badaniach, że dostają swoje wykresy, dostają swoje wyniki, to też czasem potrafią odebrać informacje o tym, że są w 20-30 aktywnych konfliktach naraz. Nie wiem, czy to jest dobrze wiedzieć, czy nie wiedzieć, to już jest inna sprawa, bo moim zdaniem to dla odważnych, ale przecież jeżeli żyjemy świadomie, to sami widzimy, w ilu konfliktach jesteśmy, bo patrząc sobie na piramidę Maslowa, gdzie widzimy piramidę potrzeb, a dla nas w biologii będzie to bardzo istotne, żebyśmy brali to pod uwagę, to pierwsze, co jest do wyeliminowania, to wszelkie konflikty związane z zagrożeniem życia, czyli z zagrożeniem naszego bezpieczeństwa, a więc jeśli już nam jest bezpiecznie, jeśli już możemy się spokojnie wysikać albo wypłakać, to już jest naprawdę super, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że to jest tylko baza w tej piramidzie, że my cały czas mamy jeszcze inne poziomy, na których możemy być skonfliktowani, bo możemy mieć problem z przynależnością do rodziny, możemy się czuć jak czarna owca, jako wyrzutek, albo przeżywać, że ktoś został z naszej rodziny odłączony, właśnie być w konflikcie separacji, ale jednocześnie na przykład przeżywać konflikt estetyki, bo jak ja wyglądam, albo bo się starzeję, możemy przeżywać jakieś konflikty związane z komunikacją, a więc też problemy na poziomie społecznym. Możemy mieć konflikt z samorealizacją, nie móc znaleźć swojej ścieżki duchowej, cały czas nie móc się odnaleźć w swoim życiu. A to wszystko jedno na drugim, słuchajcie, to są właśnie rzeczy, które nas konfliktują, to są właśnie rzeczy, które potrafią nam na tym wykresie narysować kilka takich nakładek. Narysujcie sobie właśnie jeden na drugim, słuchajcie, mam tutaj drugą taką kartkę, tylko że jak ją nałożę, nie będzie widać, ale wy wiecie, o co mi chodzi, my możemy zrobić to wielokrotnie. A więc tu za chwilkę będziemy się odnosić do waszych pytań i myślę, że to, co pokazałam przed chwilą, nam wyjaśni, bo już w tej chwili myślę, że jest nam łatwiej. Natomiast ja, skoro jeszcze cały czas trzymam ten wykres przed wami, jeszcze cały czas go analizujemy, odniosę się tylko jeszcze do pojęcia SBS-u, bo jak widzicie, tu pod spodem jeszcze mamy właśnie w kółeczku jedną nazwę, którą należy potraktować, a mianowicie SBS. Znowu, pojęcie z germańskiej nowej medycyny wprowadzone przez Hammera, które mówi o tak zwanym sensownym programie biologicznym. Sensowny, czekajcie, tutaj taka pełna nazwa po polsku, sensowny biologiczny specjalny program natury. O, takie ma rozwinięcie. Ale tak naprawdę uprośćmy sobie życie. Powiedzmy po prostu, że to jest właśnie choroba. SBS, sensowny biologiczny program natury, czyli po prostu choroba. Jakbyśmy chcieli w świetle biologii totalnej, idąc za germańską nową medycyną, powiedzieć, co to jest choroba, Madziu? Powiedz nam, co to jest choroba? To my powiemy, to jest właśnie dokładnie czas na naszej osi życia, od momentu, kiedy uderzył DHS, do momentu wyjścia z fazy naprawczej. Rainer Kerner rozrysował to jako 9 faz, jako 9 momentów przejścia tutaj. My widzimy po prostu fazę aktywną, fazę naprawczą, to nam wystarczy. A więc właśnie SBS to inaczej choroba, tylko pamiętajmy jeszcze jedno, że my byśmy mogli postawić tutaj znak równości. SBS równa się choroba, równa się konflikt biologiczny tylko wtedy, kiedy będziemy rozmawiać o tym, że konflikt przejawił się i z poziomu psychiki rozegrał się zarówno na poziomie psychiki, jak i mózgu, jak i ciała jednocześnie, a więc zaangażowane jest nasze całe ciało, czyli też tkanki, a więc narządy przejęły na siebie pewne funkcje, aby nam po prostu ten konflikt pokazać, bo inaczej skąd byśmy wiedzieli, że w ogóle taki konflikt jest. Natomiast jeżeli zdarzy się tak, że ten silny bodziec będzie działał, ale tylko i wyłącznie w obszarze psychiki, to może być tak, że na to zareaguje nasz układ nerwowy, może być tak, że zareaguje na to wyłącznie mózg, ale nie wejdzie to jeszcze w ciało. I znane nam to jest pod postacią konfliktów chorób psychicznych albo konfliktów typu zaburzenia
zaburzenia osobowości, zaburzenia postrzegania rzeczywistości, zaburzenia budowania relacji, generalnie różnego rodzaju zaburzenia, które mogą iść albo w zaburzone budowanie relacji ze sobą samym, albo z drugą osobą, ale generalnie jeszcze nie wchodzi to w ciało. I teraz właśnie tutaj dla mnie będzie bardzo ciekawe, na ile zaangażowany w to będzie układ nerwowy. Ja uważam, że w momencie, w którym jest konflikt na poziomie psychiki, najczęściej układ nerwowy odpowiada, ale uwaga, nie zawsze będzie kierował sygnał do tkanek. I to właśnie w tym momencie wykluczyłoby termin SBS-u. No, ale przepraszam, tutaj słuchajcie, jesteśmy cały czas w paradygmacie germańskiej nowej medycyny. W biologii totalnej, ja bym powiedziała, to nadal choroba. Ponieważ jak pracuję z ludźmi i na moje doświadczenie wielu tysięcy sesji i przepracowanych godzin też w szkoleniach, ale i na warsztatach grupowo, to moje doświadczenie pokazuje, że nawet jeżeli mamy do czynienia z konfliktami, które przeżywamy na poziomie psychiki, psychoemocjonalnym bądź behawioralnym, one również mają swoje fazy. Albo możemy być w fazie aktywnej, po prostu nie móc znaleźć rozwiązania, albo jesteśmy w fazie naprawczej. Mimo że ciało tego na siebie nie wzięło, to dalej podlega to pod ten sam klucz. Kto wie, może gdyby dr Hammer dzisiaj żył, to może również by za tym poszedł. Ale nie wiemy. Dr Hammer zmarł kilka lat temu i już na to pytanie nam nie odpowie. To my jesteśmy właśnie tymi, którzy teraz te nauki możemy wykorzystać i którzy możemy tutaj koncypować, sprawdzając doświadczalnie, empirycznie, jak to wygląda z naszymi klientami, czy jeżeli możecie powiedzieć pacjentami, ja nigdy nie mogłam, ja nie jestem lekarzem, z osobami, z którymi pracujecie, żeby właśnie sprawdzić, na jakim tle, na jakim poziomie się to właśnie rozgrywa. No i teraz jak jesteśmy sobie tutaj przy tym wykresie dalej, znowu gdyby to były warsztaty, zadałabym pytanie, czy wszystko jasne, no jeszcze na razie nie mogę, to chcę pokazać Wam jeszcze jedną rzecz, skupcie się, jak chcecie to się napijcie, poskaczcie sekundę. Tu ktoś pisze, że Małgosia Lorenz ma również niesamowitą wiedzę, warto jej posłuchać, dziękuję za ten głos, tak. I zobaczcie kochani, chcę pokazać jeszcze jedną ważną bardzo informację, a mianowicie do tego piku, a więc właśnie wejść w fazę aktywną konfliktu, możemy też na inny sposób niż ten, który omawiałam do tej pory. To, co powiedziałam Wam do tej pory, to to, że my w tą fazę aktywną wchodzimy z pomocą DHS-u, czyli właśnie tego pioruna, po prostu nagle wali piorun, jest on ogromny, dziękuję bardzo, moje życie się zmieniło o 180 stopni. Ale są dwa sposoby, w jakie my możemy wejść właśnie w tą fazę aktywną konfliktu, a mianowicie jest jeszcze i ten drugi, który narysowany tu na szaro, bardzo delikatnie, pokazuje, że ziarnko do ziarnka uzbiera się miarka. Że czasem w naszym życiu gromadzą się takie sytuacje, że my kumulujemy po prostu różne zdarzenia w sobie, bez ich rozpuszczania, bez ich codziennego rozwiązywania, bo być może właśnie mózg automatycznie nie potrafi znaleźć tego rozwiązania w tym momencie, nie jesteśmy w stanie znaleźć tego na poziomie świadomym, a jednocześnie na poziomie podświadomym samo się nie rozwiązuje i że kumulacja tych różnych bodźców, które uderzają cały czas w ten sam konflikt, sprawia, że w którymś momencie miarka się przebrała. Przyszła kryska na matyska i tam, wiecie, póty dbam, wodę nosił, póki się ucho nie urwie i mamy w Polsce tutaj dużo różnych takich powiedzeń, myślę, że w każdym kraju będzie inne, ale wiecie w czym rzecz. A więc właśnie chodzi o to, że jeżeli po prostu cały czas będzie uderzane w to samo miejsce, to w którymś momencie skała pęknie. Jaki to przykład? Mamy na przykład młode małżeństwo, które mieszka z teściami, no bo nie jest samodzielne finansowo, bo nie potrafi sobie zorganizować życia albo w danym momencie, w danym kraju nie jest to po prostu możliwe. No i z jednej strony jesteśmy im wdzięczni, że możemy mieszkać z naszymi rodzicami, że oni nam dają tutaj dach nad głową, że może wspierają finansowo, że pomagają żyć, ale z drugiej strony musimy znosić skutki tego. Te skutki są obopólne. Możemy spojrzeć z poziomu rodzica, który po prostu zaprasza swoje dzieci, nowożeńców do mieszkania, mieszkajmy razem, twórzmy domy wielopokoleniowe, będziemy się opiekować wnukami, wszystko fajnie, ale rodzice nie spodziewają się, jak to de facto będzie wyglądało. I być może właśnie takie codzienne życie, które codziennie będzie uprzykrzać
życie drugiej stronie, wszystko jedno, w jedną czy w drugą stronę, może właśnie okazać się konfliktujące do tego stopnia, że w którymś momencie na poziomie psychiki już ten konflikt nie będzie obrabiany technicznie, wejdzie w mózg i wejdzie w ciało, a więc stanie się konfliktem biologicznym. Może się tak okazać, że w którymś momencie tkanki wezmą to na siebie, bo jeśli będzie to trwało zbyt długo, jest za duże zagrożenie życia, ognisko Hammera zbyt wielkie i po prostu w którymś momencie będziemy szukać rozwiązania na poziomie ciała. Może być i też taka sytuacja. A więc na dwa różne sposoby możemy znaleźć się w tej fazie aktywnej, możemy się znaleźć w konflikcie biologicznym, czyli możemy powiedzieć w traumie. Dla mnie SBS, choroba i trauma z poziomu biologii totalnej to w zasadzie pojęcia w jakiś sposób wymienne. Ale pamiętajmy, że pojęcie traumy jest pojęciem bardzo szerokim i właśnie z racji tego, że możemy mówić wyłącznie o traumach psychicznych, które nie występują w ciele, nie będzie to wtedy tożsame, żeby nie było, że Magda powiedziała. Bardzo Was proszę, żeby to było dobrze zrozumiałe, jednak z jakiegoś powodu na świecie mamy kilka pojęć, a nie tylko jedno. I teraz, żebyśmy mogli pójść dalej, to co ja bym chciała powiedzieć, idziemy na następną planszę mojej mapy myśli. Słuchajcie, jesteśmy już przy 3. I mam tutaj wynotowanych kilka jeszcze takich maleńkich uwag. Za chwilę przejdę do Waszych pytań, za chwilę Wy będziecie zadawać pytania i się wszystko, myślę, już wtedy naprawdę rozjaśni. Jedno z takich uwag, którą mam tu zanotowaną, to to, że zdarzenie traumatyczne to nie to samo co trauma. I z tym się spotkacie często w podcastach, w książkach, które traktują o traumie, a my się teraz zastanówmy z poziomu biologii totalnej, dlaczego to nie to samo. Dlatego, że, a jednak nie mogę tego wykresu na długo odłożyć, dlatego, że zdarzenie traumatyczne to w naszym obliczu DHS. Nie to samo co trauma, oczywiście, dlatego, że to SBS. No to w ogóle o dwóch różnych rzeczach rozmawiamy. Zdarzenie traumatyczne to jest właśnie to, co może wprowadzić nas w szok, to jest to, co sprawia, że wiecie co, teraz wprowadzę nowe pojęcie, to, że padają wszystkie systemy elektryczne w naszym ciele. I tutaj chcę powiedzieć tak, dziś co prawda na tym live'ie o biologii totalnej i o traumie z poziomu biologii totalnej, tak jak to widzimy, czyli ta analiza, w której zestawiamy różne pojęcia ze sobą. Jednak chcę powiedzieć, że ja pracowałam, póki pracowałam indywidualnie, bo teraz na jakiś czas to zawiesiłam, to miałam około 20 różnych technik i metod, którymi pracowałam w gabinecie, nie tylko biologią totalną, chociaż to ukochałam sobie najbardziej. Jedną z metod, którą stosowałam w swojej praktyce, była metoda Hidden Mind, w której również pracuje się z człowiekiem nad uzdrowieniem jego konfliktów, nad pomocą w wyjściu z różnych chorób, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, ale też i z trudnych zdarzeń, właśnie tych różnych historii, tych okoliczności, które przeciągamy do siebie na poziomie behawioralnym. I w metodzie Hidden Mind mówi się z kolei o tym, że w momencie, kiedy jest to traumatyczne doświadczenie, czyli właśnie my powiemy dzisiaj DHS, albo powiemy ten piorun po prostu, żeby było łatwiej, to tak naprawdę pierwsze padają systemy elektryczne, inaczej mówiąc systemy energetyczne człowieka. A jakie to są? Czakry, meridiany i pola auryczne. I zobaczcie, to są pojęcia, o których my nie mówimy w momencie, kiedy traktujemy o wielowymiarowości człowieka w świetle germańskiej nowej medycyny czy biologii totalnej, ale wszystkie nauki duchowe, wszystkie nauki, które wykraczają poza poziom ciała, będą Wam o tym mówić. Będą mówić o tym, że my mamy też poziom energetyczny, na którym funkcjonujemy, mamy poziom informacyjny, na którym funkcjonujemy i te poziomy są ze sobą sprzężone, a oczywiście w tym wszystkim i poziom duchowy. Nie mylić duchowości z religijnością. I teraz, jeżeli rzeczywiście coś dzieje się najpierw jako konflikt w obszarze psychiki, to znaczy, że już drażni te pola subtelne, to znaczy, że już wchodzi w pole informacyjne i je zmienia. I w tym momencie właśnie to, co my nazywamy meridianami, właśnie te kanały energetyczne, przez które płynie nasza energia życiowa, a też i czakry, czyli centra energetyczne, są czakry większe i są mniejsze, to jest właśnie to, co wychwytuje te zmiany jako pierwsze. Jeszcze cały czas bierze to na siebie, jeszcze tam będzie praca nad tym, żeby właśnie to udrożnić, żeby tą energię przetransformować. Jeżeli to się nie uda, dopiero wtedy właśnie wchodzi to w mózg, wchodzi to w układ nerwowy, wchodzi to w ciało, w tkanki, w narządy. A więc właśnie to jest jeszcze ciekawe, żeby wiedzieć, że zdarzenie traumatyczne to nie to samo co trauma. W zdarzeniu energetycznym mogą właśnie już brać
udział systemy elektryczne człowieka, ale niekoniecznie my zobaczymy to w naszym ciele. Jednak myślę, że ślad pozostał, jeżeli to nie będzie rozpuszczone w czasie, jeżeli to się gdzieś jakoś samo nie rozmyje, no bo są też mechanizmy takie, które działają zaocznie, na które my nie musimy wpływać świadomie, których nie musimy kontrolować i na szczęście, że takie w ogóle są, więc one również pozwalają nam się po prostu pewnych traum wyzbywać, no ale jeżeli było to coś wielkiego, to najczęściej będzie wymagało naszej świadomej pracy, czyli w odróżnieniu od zwierząt my mamy tutaj narzędzia do tego, żeby z tym pracować. Teraz dalej słuchajcie, kolejna notatka, jeżeli ktoś z Was ma zeszyt na Magdę Wdowiak, wiem, że macie takie zeszyty, chcecie sobie tam zanotować, może to będzie dla Was ciekawe, to będzie właśnie informacja o tym, że te pioruny, które działają w naszym życiu, to mogą być tak zwane konflikty programujące i z reguły jest tak, że właśnie pierwszy konflikt, który zdarza się w naszym życiu w jakimś temacie, w konkretnym jednym temacie, o którym rozmawiamy, a więc rozważmy jedną traumę tutaj na tym wykresie. Ten pierwszy konflikt, który się tutaj wydarza, to jest tak zwany konflikt programujący, ale może się okazać, że potem jeszcze w danym temacie cały czas będzie uderzać coś, no może na zasadzie ziarnko do ziarnka, może to będą mocne pioruny, w każdym razie będą to konflikty, które nazwiemy wywołującymi, a więc pierwszy konflikt programujący może być tylko jeden, ale wywołujących potem w naszym życiu, które ciągle już będą uderzać w to samo miejsce, może być więcej. I teraz słuchajcie, chcę powiedzieć, że jest taka teoria, która mówi o tym, że ten konflikt programujący nie że zostawia ślad wyłącznie w mózgu, że przy konflikcie spotkałam się z taką teorią, że przy konflikcie programującym nie obserwujemy zmian w ciele, nie obserwujemy zmian w tkankach. Dopiero kiedy ponowny bodziec uderzy w to samo miejsce, dopiero wtedy, kiedy zadziała bodziec wywołujący na konflikcie programującym, czyli tam, gdzie już w mózgu został ślad, to dopiero wtedy właśnie ciało przejmuje ten konflikt i tworzy się tak zwany konflikt biologiczny. Ja chcę powiedzieć, ja się z tą teorią nie zgadzam. Na ten moment, na moment mojej wiedzy, przekazuję Wam, żebyście wiedzieli, że taka teoria w germańskiej medycynie, nowej medycynie krąży, ale ja osobiście uważam, że czasem konflikt programujący może się stać jednocześnie konfliktem wywołującym od razu, a więc DHS jest tak silny, no nie wiem, niech spadnie ten samolot tutaj na nasz przykład, niech to będzie właśnie ten obraz, właśnie no nie musimy czekać, aż kolejny samolot spadnie, żeby właśnie był konflikt wywołujący, a nawet jeżeli miałby to być wypadek, nie wiem, tramwajowy, autobusowy czy pociągiem, właśnie po to, żeby było jakieś podobieństwo, choć w innej skali, to znowu to nie musi być następny bodziec, który dopiero wejdzie w ciało. Już czasem jeden konflikt programujący może być jednocześnie konfliktem wywołującym i tak uczy biologia totalna. Myślę, że dla niektórych osób to mogło być bardzo ważne. I teraz patrzę sobie dalej tak. Dużo Wam powiedziałam już z tego, co mam zanotowane, szukam wzrokiem, czego nie powiedziałam, a mianowicie tak, w biologii totalnej mówimy o tym, że konflikt biologiczny może być na 3 poziomach. Nie mylić z tym wzorcem, co pokazywałam przed chwilą, bo posuniemy się dalej, a mianowicie my pracujemy w biologii totalnej zarówno z tym, co dzieje się w naszym życiu na poziomie fizycznym, a więc w naszych komórkach, w naszych tkankach, no do DNA nie schodzimy, ale oczywiście wiemy, że DNA będzie też transformować w zależności od tego, jakie są okoliczności i to Wam wytłumaczy, wyjaśni epigenetyka. Nie epigenetyka to robi, jak czasem słucham, nie, epigenetyka to po prostu wyjaśnia, epigenetyka to po prostu nauka, która to wytłumaczy, a zjawisko to zjawisko, ono się po prostu dzieje w przyrodzie od dawna, zanim jeszcze epigenetykę nazwaliśmy. A więc generalnie w biologii totalnej pracujemy na poziomie fizycznym, czyli pracujemy z ciałem, pracujemy z chorobą, właśnie z tymi przejawami, które są w tkankach i narządach. Pracujemy na poziomie psychicznym i tutaj mamy do czynienia z chorobami psychicznymi, ale też i ze zjawiskami typu konstelacje mózgowe i znowu o tym dzisiaj za dużo nie powiemy, natomiast wiemy, że może być tak, że jeśli zadziałały 2 bodźce, które były bardzo silne w tym samym czasie,
a jeden z nich uderza w jedną półkulę mózgu, a drugi w drugą półkulę mózgu na tym samym poziomie, a więc mamy do czynienia z tymi samymi częściami mózgu. W świetle germańskiej nowej medycyny i nauk Hammera mówię, ponieważ anatomiczny podział mózgu według neurologów czy neurobiologów jest trochę inny. My tutaj wyróżniamy mózg gadzi, czyli po prostu mówimy o pniu mózgu, muszczku, istota biała, istota szara. To jest nasz podział, który my stosujemy tutaj w naszej metodzie. Więc jeżeli będą dwa bodźce, które uderzą w prawą, w lewą półkulę na poziomie istoty szarej albo jednocześnie istoty białej, ale za każdym razem po lewej i po prawej stronie, że się te bodźce znoszą, to możemy nie zaobserwować objawów fizycznych w ciele, a właśnie konstelację, czyli chorobę psychiczną bądź jakieś zaburzenia na poziomie psychiki. I z tym również w biologii totalnej pracujemy, natomiast jeszcze pracujemy w biologii totalnej na poziomie behawioralnym. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że w świetle germańskiej nowej medycyny na takim poziomie się nie pracuje. Oczywiście każdy wie, że w jakiś sposób relacje społeczne, to co dzieje się w naszym życiu, różne okoliczności, zdarzenia, będą nas też triggerować i sprawiać, że możemy właśnie wchodzić też w konflikt biologiczny później, finalnie, ale jednak nie ma klucza do pracy z tym w świetle czystej germańskiej. Natomiast w biologii totalnej my możemy z tym pracować, dlatego że mamy tutaj dodatkowe narzędzia, ponieważ w biologii totalnej germańska jest bazą, ale to nie jest wszystko. Do tego jeszcze mamy dołączoną naukę z medycyny chińskiej, nauki kabały, do tego filozofię Junga, do tego różne informacje ze świata organizmów żywych, a i świętą geometrię i jeszcze różne inne rzeczy, a tak naprawdę jest to metoda, która się bardzo rozwija dzisiaj i kto wie, na czym my skończymy, to cały czas jeszcze może nie być koniec. Jednak wszystko, co jest związane z symbolizmem w naszym życiu, jeżeli będzie działało zgodnie z prawami biologii, zgodnie z prawami wszechświata i uniwersum, to będzie właśnie spójne i my możemy wykorzystywać tutaj dla zrozumienia, jak ten konflikt z poziomu psychiki, albo właśnie jeszcze z wyższego poziomu informacyjnego, psychoemocjonalnego schodzi do ciała, którymi drogami i w jaki sposób to odkodować. Ponieważ w świetle biologii totalnej dla nas najważniejsze będzie odkodowanie konfliktu, dla nas najważniejsze będzie zdeprogramowanie tego konfliktu, zdekodowanie tego, czyli dojście do tego, co było pierwszą, pierwotną przyczyną i poprzez uświadomienie znalezienie rozwiązania, o ile jeszcze go nie było, bądź jeżeli jesteśmy w fazie naprawczej, ale jesteśmy w podfazie a nie B, właśnie zrozumienie, co było powodem, dla którego najpierw była faza aktywna, że dziś potrzebna jest faza regeneracji i to zrozumienie jako uświadomienie pozwoli przejść przez epikryzys do fazy B i po prostu ostatecznie skończyć chorobę, czy tam SBS, czy traumy, jak to nazwiemy. Odpowiadając na Wasze pytania, za chwilę będzie jeszcze łatwiej zrozumieć te rzeczy, natomiast dla mnie będzie bardzo, bardzo istotne, żeby podkreślić tu i teraz, już w tym momencie, że biologia totalna tłumaczy dużo bardziej szczegółowo, dużo bardziej dokładnie przebieg mechanizmu chorobotwórczego niż jakiekolwiek nauki z traumatologii, które znam. Oczywiście w psychotraumatologii, właśnie w pracy z traumą, my znajdziemy bardzo duży obszar zainteresowania związany z tym, jak tą traumę uleczyć, na jakie różne sposoby ona może się przejawiać. Natomiast o przyczynowości jest mniej. I tak jak powiedziałam na początku, jest dosyć dużo zostawione przypadkowi, że my myślimy po prostu o tej traumie, że zdarzyła się, tak, trudno, żeby w czasie wojny nie być straumatyzowanym, albo w czasie trudnego porodu, albo gdzieś w jakimś domu patologicznym, gdzie panował alkoholizm, gdzie mamy do czynienia z psychopatą, z socjopatą, z jakimś, narcyzem w jakiejś skrajnej swojej postaci i tak dalej, tak. Ale właśnie tu biologia totalna będzie bardzo szczegółowa i będzie potrafiła rozrysować to wszystko i zbadać dokładnie każdy punkt na osi czasu, kiedy do konfliktu wywołującego, kiedy do konfliktu programującego doszło. Nie ma przebój, żeby tego nie znaleźć, bo mamy tyle narzędzi w postaci cykli suwerenności, czyli inaczej mówiąc cykli autonomii, w postaci cykli komórkowych, tak zwane biologiczne cykle komórkowe, praca z drzewem genealogicznym, praca z okresem projekcji, to są wszystko ogromne narzędzia, które nie przepuszczą żadnego okresu czasu, żeby tego nie wyłuskać. I naprawdę jest możliwość tego zdeprogramowania. Zachęcam bardzo serdecznie, żeby to pogłębiać, bo być może ktoś, kto pracuje z traumą, z tego po prostu w przyszłości skorzysta. Cały czas tego uczymy, cały czas są o tym materiały, a ja będę tutaj na tym kanale jeszcze tworzyć kolejne i nowe. I słuchajcie, wydaje mi się, że to na tym bym poprzestała. Mam jeszcze tutaj jedną maleńką notatkę, ale wydaje mi się, że tutaj dobrze by było, żebyśmy my się odnieśli do Waszych pytań.
Najpierw zacznę przez wzgląd na szacunek do wszystkich osób, które odpowiedziały pod moim postem. Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi, komentarze, lajki na moich social mediach, na Facebooku, na Instagramie. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Ta Wasza aktywność sprawia, że mi się po prostu chce pracować. Jak widzę, że mam dla kogo, no to jest motywacja. Więc odpowiadam najpierw na tamte pytania. Pierwsze jest takie: chciałam zapytać, czy każda trauma daje efekty w ciele oraz czy zależnie od tego, z jakiego powodu powstała, zaatakuje konkretne narządy lub układy. Pozdrowienia i lecę na live. A więc ja myślę, że po tym, co już przedstawiłam dzisiaj, my tą odpowiedź mamy. Czy każda trauma daje efekty w ciele? Nie. Nie musi. Właśnie może pozostać w sferze psychiki. Nie nazwiemy jej wtedy SBS-em i to jest właśnie ten wyjątek, co osoby, które na początku live'a pobiegły już bo się bardzo, bardzo spieszyły, no to tego nie dosłuchają. Ale jak sobie wrócą i dosłuchają, to będą wiedziały, dlaczego powiedziałam, że w dużym stopniu możemy powiedzieć, że jest to samo, ale jednak nie do końca. Teraz, czy zależnie od tego, z jakiego powodu powstała, zaatakuje konkretne narządy i układy? Tak, absolutnie tak. I właśnie tu ograniczamy tą przypadkowość pod tytułem, że nie wiemy, dlaczego pod wpływem wypadku w pociągu, gdzie 100 osób jechało razem, jedna osoba pod wpływem tej traumy, bo wypadek był dramatyczny, być może ktoś nawet zginął, będzie cierpieć na bezsenność, inna osoba będzie miała jakieś problemy ze strony przewodu pokarmowego, inna po prostu wyjdzie zalękniona i nigdy więcej nie wsiądzie do pociągu, wejdzie w jakąś fobię czy nerwicę lękową. Właśnie tu chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, biologia totalna ma narzędzia do tego, żeby sprawdzić, po jakim kluczu szedł ten mechanizm chorobotwórczy, że u danej osoby właśnie wywołał takie, a nie inne skutki, czyli my powiemy taką, a nie inną traumę i jako wynik właśnie tego zdarzenia my jesteśmy w stanie to sprawdzić i w związku z tym w jakiś sposób też i może przewidzieć, chociaż ja bardzo uczulam na to, żebyśmy z pomocą biologii totalnej nie przewidywali przyszłości, nie rzutowali, dlatego że zawsze może się okazać, że czyjś mózg myśli inaczej. Są to doświadczenia subiektywne, w związku z tym możemy się po prostu pomylić. Jeśli widzisz swoją przyjaciółkę, którą mąż zdradza i pomyślisz sobie, a ona to na pewno będzie miała stwardnienie rozsiane, to się możesz zdziwić, bo się może okazać, że będzie miała nowotwór albo zawał serca. Kiedy ten konflikt rozwiąże, nie wiesz tego. Raczej proponuję tak nie wyprzedzać rzeczywistości. Natomiast ponieważ my wiemy, po jakim kluczu mózg automatyczny, potem mózg fizyczny kieruje sygnały do konkretnych tkanek w imię teorii listków zarodkowych, a więc kolejnego prawa Hammera z 5 praw natury. Możecie o tym poczytać w książkach. Ponieważ my to wszystko znamy, to będziemy w stanie zrozumieć, dlaczego przejęła to taka tkanka, a nie inna, dlaczego taka choroba, a nie inna, czy dlaczego taka trauma, dlaczego ta trauma daje depresję, a ta trauma daje fobię społeczną, na przykład. Idziemy dalej. Następne pytanie. Od prawie zawsze brak poczucia bezpieczeństwa. Życie na takim dupościsku. Tak to oceniam z perspektywy długich lat życia. Ogromny szok. Żyłam z alkoholikiem, walczyłam o niego, naszą rodzinę, no bo kochałam. To wiem, była chora miłość. Po blisku 40 latach związku mąż zostawia mnie. Szok. Wszystkie okrutne rozprawy sądowe, wiele lat, gdzie obnażył się cały charakter męża, jego okrucieństwo, podstępność, ogromna trauma do teraz. Od 2 lat jestem pacjentką oddziału hematologii. Oczywiście próbuję żyć już całe te lata, ogarniać wszystko, ale trauma jest tak mocno zagnieżdżona w mojej podświadomości. Ciągle mój byt jest zagrożony ze strony byłego męża. Choroba też przeraża. I to jest po prostu wpis, kochani. To jest komentarz, który pokazuje bezradność osoby, która utknęła. W traumie można utknąć, w konflikcie można utknąć. Moim zdaniem dużo faz aktywnych, które w tej chwili się tutaj rozgrywają. Nie znam tej choroby, o której rozmawiamy tutaj na oddziale hematologii, ale niezależnie od tego możemy powiedzieć, że dopóki nie zostaną rozpoznane wszystkie mechanizmy, te DHS-y, które wprowadziły tutaj właśnie w traumę, to nie jesteśmy w stanie tego odkodować. I ja w pracy biologią totalną starałabym się znaleźć wszystkie te momenty trudne, które sprawiły, że dziś osoba czuje właśnie ten, przepraszam za cytat, dupościsk. Nie ma pytania, więc ja na nie nie odpowiem, natomiast serdecznie polecam wszelkie techniki i metody pracy, które pozwalają po pierwsze uświadomić sobie właśnie te konflikty, ale po drugie je pożegnać. To mogą być techniki pracy zarówno przez świadomość, a więc właśnie typu
biologia totalna i metody pokrewne, albo to może być praca z ciałem i znacie bardzo dużo technik, właśnie typowych technik pracy z traumą, albo to może być kinezjologia, mikrokinezyterapia, One Brain. Ja zawsze na swoich live'ach wymieniam tych metod bardzo dużo, ponieważ uważam, że są doskonałe. Teraz tu specjalnie właśnie w pracy z traumą tych technik jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt już dzisiaj. Zainteresujcie się, naprawdę bardzo serdecznie polecam. Może ta technika ruchu gałek ocznych EMDR, może technika Lowena, może dynamiczna medytacja Osho, może TRE, może to będą właśnie metody, które pozwolą Wam z tego wyjść, a może po prostu jakieś techniki oddechowe, które również bardzo polecam. Ostatnio sama zaczęłam praktykować oddech 9D i też Wam bardzo mocno rekomenduję. Słuchajcie, jest następna tutaj wypowiedź. Robert Sapolsky napisał świetną książkę Dlaczego zebry nie mają wrzodów, czyli to właśnie mówimy o tej książce, a pewnie też i traumy z powodu tego, co biologiczne. Mam ogromną ciekawość, jak podejdziesz do zagadnienia, czy to mózg odróżniający nas od zwierząt koduje te doświadczenia jako traumę, czy to też dusza i jej pamięć i jej pragnienie zdobywania doświadczeń wkłada nas niejako w te doświadczenia zapisujące się jako trauma. Ja mam głęboką nadzieję, że ja już na większość tych pytań, które tutaj padły, odpowiedziałam, natomiast chcę powiedzieć, że po tym pytaniu ja przejrzałam książkę Roberta Sapolskiego chyba strona po stronie, a w każdym razie naprawdę tak dokładnie, bo miałam cały czas w głowie, mówię, czy to jest możliwe, żebym ja to przegapiła, czy to jest możliwe, żebym ja nie zauważyła właśnie, że Robert Sapolski pisze o tym, że zwierzęta nie przeżywają traumy. Wyobraźcie sobie, skontaktowałam się z moją zaprzyjaźnioną koleżanką, która pracuje metodą biologii totalnej, ale jeszcze też dodatkowo jest z wykształcenia behawiorystką zwierzęcą i tutaj długo rozmawiałyśmy na ten temat i pytałam, właśnie mowa o Kasi Szymańskiej. Kasiu, jeśli jesteś, to dziękuję i bardzo Cię pozdrawiam i dziękuję za tą konsultację. I jeśli możesz, to się tutaj ujawni. W każdym razie do Kasi bardzo serdecznie odsyłam. I Kasia mi potwierdziła to, co ja znałam ze swojego doświadczenia, też jest doświadczenia konsultanta biologii totalnej, a mianowicie zwierzęta mają traumy. W Hidden Mind również pracujemy z traumami zwierząt. To jest metoda, przy której my możemy z tym pracować. Podobnie jak weźmiecie kod emocji Bradley'a Nelsona, na pewno znana Wam metoda, czy metoda EFT, no tych metod naprawdę jest dużo dzisiaj. To są również metody, którymi my możemy pracować ze zwierzętami i odkodowywać ich traumy. Absolutnie zwierzę może być straumatyzowane, bo weźcie chociażby zwierzęta ze schroniska i daleko szukać nie trzeba, bo to, co się działo w Polsce w ostatni weekend, zamroziło nam krew w żyłach. Zobaczcie, tutaj znowu metafora zimy. Weźmy na przykład zwierzę, które gdzieś, nie wiem, zgubiło się od matki i po prostu już odstaje od stada, ono czuje się zagrożone. Weźmy jakieś zwierzęta, które miały doświadczenia z kimś, kto je bił przy jakiejś przemocy. Naprawdę zwierzęta, albo na przykład jakieś doświadczenia medyczne, różnego rodzaju zabiegi, które były wykonywane być może w bólu, być może po prostu bez woli, bez udziału. Wiadomo, takie zwierzę nie rozumie tego, co robi człowiek, ale w związku z tym właśnie takie zdarzenia typu zabiegi dentystyczne czy jakieś weterynaryjne mogą po prostu traumatyzować i absolutnie nie znalazłam żadnej informacji u Roberta Sapolskiego, z całym szacunkiem, żeby właśnie zwierzęta nie miały traumy. To, co on pisze, to, że rzeczywiście zwierzęta mają dużo zasobów organicznych do tego, żeby z tych traum, ale właśnie on pisze głównie o stresie, a to trzeba odróżnić. Że zwierzęta właśnie z tym stresem potrafią sobie poradzić. Tak, dlatego że nasz wykres, którym my się dzisiaj cały dzień posługujemy na tym live'ie, to jest wykres, który tak samo będzie dotyczył człowieka, jak i wszystkich organizmów żywych, a więc zwierząt. No nie wiem jak z roślinami, bo z drzewami owszem czasem gadam, ale jeszcze o fazach aktywnych i naprawczych nie rozmawiałam, natomiast kto wie, ale na pewno jeśli chodzi o świat zwierząt, do którego my również jako ludzie należymy, to ten wykres zawsze będzie się sprawdzał. I teraz wysoki poziom stresu, przypomnijmy sobie to, co jest na osi Y, to jest właśnie wysoki poziom stresu, to jest właśnie to, co może opaść w momencie, kiedy znajdzie się rozwiązanie, więc jeżeli zwierzę czuje się zagrożone, to ucieknie albo po prostu padnie, być może wejdzie właśnie w tą strategię udawania trupa po to, żeby rozwiązać swój konflikt, zdefekuje, być może właśnie po prostu zamrze na chwilę, właśnie po to, żeby starać się odzyskać życie, jeśli taka będzie konieczność,
i gdzieś w momencie, w którym sobie odbiegnie dalej, wytrzęsie się. To na tej wiedzy bazuje metoda TRE, właśnie metoda wytrząsania. Dlaczego my czujemy ogromną ulgę po tym, jak się dobrze wypłaczemy? Dlatego, że w czasie płaczu są spazmy, właśnie działa przepona, inaczej działa nasz oddech, inaczej pracuje nasze serce, ale też i układ autonomiczny, nerwowy może odreagować stres. Więc my jesteśmy w stanie przejść przez z fazy aktywnej do naprawczej właśnie też i dzięki temu między innymi przy takich metodach. Nie mówię, że dla każdego i że zawsze, ale dokładnie to samo, jeśli chodzi o śmiech. Pamiętajcie, śmiech, tak samo jak płacz, może nastąpić dopiero wtedy, kiedy zagrożenie już minie. Nikt w momencie, kiedy jest w okresie zagrożenia, nie będzie się śmiał i nie jest w stanie płakać. To jesteśmy w stanie zrobić dopiero właśnie podczas regeneracji. A więc zwierzęta będą to robiły, będą sobie właśnie odreagowywały swój stres na różne sposoby. No i co jest jeszcze właśnie tutaj taką ich przewagą? I nie będą tego rozkminiać, nie będą rozpracowywać i interpretować swoich konfliktów na poziomie intelektualnym, ponieważ tego po prostu nie robią. One wyciągną nauki, czyli jeżeli zdarzyło się jakimś świnkom, które biegły gdzieś wpaść do rowu, w którym była głęboka woda, biedne musiały się utaplać w tej wodzie, w tym błocie i nie wiadomo było, czy im się uda wyjść, czy nie, no ale w końcu powiedzmy, że się udało, to drugi raz, kiedy będą tamtędy biegły, one już będą miały pamięć, że tam może być woda i może być nieprzyjemnie i że no, to nawet może zagrażać życiu. Ale jest co innego mieć po prostu pamięć, jakieś wspomnienie o czymś i wyciągnąć z tego lekcję, czyli po prostu, jak to się mówi, nie powtarzać tego samego błędu, a jest co innego, kiedy rozmawiamy o stresie, który przeżywamy w związku z tym, że coś się wydarzyło. I teraz zwierzę, które przeżyje, ocaliło życie i o to mu chodziło i to jest dla niego najważniejsze. Nie będzie wspominać, nie będzie kojarzyć jeszcze, o jakie to było trudne, o ile ja dzięki temu straciłem, a na tej giełdzie, a gdyby tamten albo inny coś tam inaczej przegłosowali, inny prezydent albo inne warunki, coś tam, a w ogóle to może jak Mieszko I by tam podjął inną decyzję, to byśmy byli w innym miejscu i tak dalej. Zwierzęta tego nie robią i właśnie nie podsycają swojego stresu, to po pierwsze, ale po drugie, uwaga, w ten sposób również nie konfliktują się wtórnie. A to jest też dla nas bardzo cenna informacja, ponieważ my możemy mówić o traumach pierwotnych i wtórnych i tak samo w biologii totalnej my możemy mówić o konfliktach, które są pierwotne i wtórne. Czyli na przykład konflikt pierwotny to będzie konflikt biologiczny, który mówi o tym, że ktoś właśnie wszedł w chorobę fizyczną, niech to będzie ten nowotwór piersi, który Ci wspominałam, albo nie wiem, stwardnienie rozsiane, borelioza, cokolwiek, to jest konflikt pierwotny. Natomiast jeżeli idziesz do lekarza, a lekarz mówi, o, tutaj nie mamy dobrych wyników, no niestety obserwuję zjawisko takie i podaje właśnie diagnozę i my przeżywamy to w tym momencie, Boże, to znaczy, że zostało mi 3 miesiące życia, albo to znaczy, że moje życie już nigdy nie będzie takie samo, już nigdy nie będę mógł biegać po zawale serca, albo uprawiać seksu, albo czegoś tam jeszcze innego, sportu, to w tym momencie to może konfliktować wtórnie. Ale zobaczcie, to jest proces, który dzieje się na poziomie intelektualnym. Zwierzęta nie prognozują. One nie będą właśnie jeszcze interpretować rzeczywistości i przewidywać, jak to będzie wyglądało, a może tak. Innymi słowy, nie zamartwiają się. One po prostu zabezpieczają swój byt w tu i w teraz. Jest wiosna, rodzimy młode. Jest jesień, robimy zapasy na zimę. Koniec. No bo życie może być proste, nie? Więc myślę, że odpowiedziałam tutaj na to pytanie, a jeżeli nie, to jeszcze pytajcie dalej, za chwilę powiem start i będzie można pisać swoje pytania, także przyszykujcie się. Kto je pisał wcześniej, to ja do tego nie wrócę, bo tutaj ja widzę, że leci bardzo dużo informacji, ja sobie to wszystko przeczytam później. I mamy jeszcze 4. Czy trauma może wyjść po kilku latach od rozwiązania problemu z byłym mężem narkomanem, poniżania, przemoc materialna i psychiczna, groźby, strach, tkwienie przy nim ze względu na dzieci? Myślałam, że dla dobra dzieci z nim jestem, że dalej z nim jestem. Później 6 lat rozwodu, brak płacenia alimentów, mimo dobrych zarobków, wieczne komplikacje, przedłużanie rozwodu. Byłam silna cały czas dla dzieci i dla siebie, a teraz po roku od zakończenia wszystkich spraw związanych z rozwodem i wyjściu drugi raz za mąż, tutaj mam miłość, wsparcie, bezpieczeństwo, jakiego nigdy nie miałam. Możliwe jest wyjście z traumy poprzedniego związku na zewnątrz, gdy pojawiły się różne lęki. Tak. I to jest właśnie taka informacja, która mówi o tym, że
dopóki nie poczujesz się bezpiecznie, czyli dopóki właśnie nie zostaną spełnione wszystkie kryteria wyjścia z DHS-u, tak jak były kryteria wejścia w DHS, a więc muszą być spełnione kryteria wyjścia z DHS-u, a więc przede wszystkim właśnie to kryterium bezpieczeństwa, to organizm może kieszonkować traumy, jak to się mówi, to może właśnie je gdzieś głęboko spychać w nieuświadomienie i my możemy po prostu nawet nie wiedzieć, że żyjemy straumatyzowani. Po niektórych naszych zachowaniach, po niektórych naszych reakcjach z ciała, bo rozbiegane oczy, bo bezsenność, bo przyspieszona mowa, bo jeszcze inne rzeczy, my możemy zauważyć, że ktoś jest właśnie w traumie, ale może nie wiedzieć w jakiej, może nie wiedzieć, kiedy ona powstała i pod wpływem jakiego bodźca. I tak właśnie w momencie, kiedy wchodzimy w szczęśliwy związek, kiedy zaczynamy odtajać, bo w naszym życiu nastała wiosna i śnieg topnieje i nie ma już mrozu, tak dopiero właśnie wtedy może się okazać, że te traumy wychodzą. Jest to bardzo częste zjawisko, bo dopiero wtedy my możemy się do nich dostać. Dopiero wtedy mamy zasoby w postaci sprzyjającego środowiska i okoliczności, które pozwoli nam i będzie towarzyszyło w wychodzeniu z tych traum wtedy, kiedy właśnie bardzo często w przeszłości, czy nawet w dzieciństwie te okoliczności na to nie pozwalały i kazały to wszystko zostawić zapuszkowane. Także niestety, bo chciałoby się, wchodzimy w nowy związek i tutaj właśnie z nowym partnerem już myślimy, że będziemy wieść cudowne, wspaniałe życie, a tu się nagle okazuje, tego się boję, tego komplementu nie umiem przyjąć, tak się nie umiem zachować, tu się nie umiem otworzyć i nawet nie wiem dlaczego. Tak, właśnie dlatego, że jeszcze pewne rzeczy zostały w fazie aktywnej, są po prostu do, jak to się mówi kolokwialnie, przepracowania, ale ja bym powiedziała po prostu uświadomienia i uwolnienia na poziomie emocjonalnym. Czy trauma może utrzymywać ciało w stanie nocnej czujności nawet wtedy, gdy psychika już rozumie? Tak, no bo właśnie jeżeli psychika jedno zrozumiała, ale na osi czasu było więcej piorunów niż jeden, to być może bezsenność mówi jeszcze o czymś, czego psychika nie zrozumiała. A nawet jeżeli psychika zrozumiała, bo to dokładnie o ten jeden piorun chodzi, to może się okazać, że jest jeszcze coś takiego jak pamięć komórkowa, właśnie jak pamięć mięśniowa, czyli biochemia, która cały czas jeszcze nie sprzyja wyzdrowieniu i należy popracować z ciałem, czyli nad uwolnieniem napięć w układzie nerwowym, w autonomicznym układzie nerwowym, czy praca z nerwem błędnym. Co w ciele musi się wydarzyć, żeby trauma zamrożenia zaczęła się rozmrażać, a nie tylko uaktywniać objawy? Przede wszystkim musimy poczuć się bezpiecznie, przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, tutaj właśnie biologia totalna by powiedziała o dużej przewadze tego, że kiedy rozumiemy, co było traumą, łatwiej nam będzie odpuścić, aczkolwiek są takie czasem historie, gdzie nie rozumiemy, jednak jeżeli uda nam się to usunąć, na przykład z pomocą kinezjologii albo innych prac, tutaj techniki wymieniałam, z pola informacyjnego, to nawet bez zrozumienia możemy po prostu pójść dalej, bo trauma będzie uwolniona. Czy choroba jest w większości efektem wychodzenia z problemu, z traumy? No i już po dzisiejszym wykładzie wiemy, że nie. Choroba to całość, ma swój przebieg dwufazowy, jest zarówno fazą aktywną i naprawczą jednocześnie. To, że my więcej chorób obserwujemy wtedy, kiedy są one w fazie naprawczej niż w fazie aktywnej, bo to prawda, to jest inna sprawa. Natomiast czasem możemy być w chorobie w fazie aktywnej i dopiero czekać na rozwiązanie. No i na końcu posłuchajcie, jakie to było dobre. Niech Pani wymieni jutro wszystkie metody na pozbycie się traum z ciała i z głowy, bo niektóre 40-letnie dzieci dalej cierpią z powodu dzieciństwa, które nawet dzieciństwem nie było. No to powiem Wam taki challenge, że ja nie wiem, czy dam radę. Sporo metod już dzisiaj wymieniłam, natomiast jeszcze raz podkreślam, ja nie jestem terapeutą traumy i nie znam wszystkich tych metod, więc czy ja je wymienię wszystkie z głowy, to chyba nie. Ale ponieważ sporo powiedziałam, to odsyłam i jednak odsyłam do specjalistów, profesjonalistów, przy czym zaznaczam, że patrząc na to, że w świetle biologii totalnej trauma to po prostu praca z konfliktem biologicznym, to zapraszam na konsultację biologii totalnej, które również będziemy jako metodę traktować jako jedną z technik wychodzenia z traumy, bo czemu nie? Ja osobiście jestem gorącą zwolenniczką, dzisiaj długo do Was mówię, już prawie 2 godziny, a jeszcze to nie koniec. Jak widzicie, metoda pozwala na udzielenie odpowiedzi na bardzo wiele pytań, w każdym razie ja nie znalazłam obszaru, na który biologia totalna nie odpowie, jeżeli tylko nie będzie to sięgać głęboko w duchowość. No oczywiście, jeżeli to będzie na poziomie głęboko duchowym, no to już wiadomo, szukamy innych narzędzi,
Natomiast dopóki tylko praca jest między polem psychika, emocje, a ciało, mózg pomiędzy, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. Peter Levin, Obudzenie tygrysa, tak? Obudźcie tygrysa, znacie na pewno tą książkę. Pisze tak: gdy nie potrafimy przechodzić płynnie przez traumę i doprowadzić do końca instynktownych reakcji, podkopujemy swoje zdrowie. Przerwanie reakcji może sprawić, że będziemy nadmiernie ostrożni i skrępowani. To jest o tym pionku, który wraca na start na planszy Chińczyka. Jeżeli przerwiesz pracę z traumą, bo na przykład powiesz, ile można tak chodzić do tego terapeuty, a ile to sesji potrzeba i tak dalej, może się okazać, że nie uzyskasz pełnego zdrowia. Pełne będzie wtedy, kiedy na osi nie zostanie żaden piorun i oczywiście zapobieganie jest lepsze niż leczenie, a więc warto też tworzyć takie środowisko życia, w którym już będzie coraz mniejszy potencjał na kolejne pioruny, przyciągamy tych sytuacji traumatyzujących coraz mniej. Wiadomo, że może się okazać, że nigdy nie przewidzimy wszystkiego do końca, ale chociaż minimalizować, czyli wyjść ze środowiska toksycznego, zrezygnować z wszystkich relacji, które nas osłabiały do tej pory i tak dalej, to jest jednak istotne. I wtedy właśnie leczenie tej traumy również powinno być już prostsze, ponieważ organizm poczuje się bezpieczniej w danym miejscu. I jeszcze jeden cytat, do którego się chciałam odnieść. Dopóki nie zrozumiemy, że objawy traumy są zarówno fizjologiczne, jak i psychiczne, będziemy żałośnie nieudolni w swoich próbach leczenia tych objawów. No i to jest bardzo cenna informacja, ponieważ odsyła nas do pracy nie tylko z psychiką, ale również z ciałem i myślę, że specjaliści w pracy z traumą to wiedzą. Teraz, kochani, robimy tak. Ja jeszcze tutaj mam różne rzeczy powypisywane. Biorę tablet i idę czytać Wasze pytania. To jest teraz ten moment, w którym jak za szybko będziecie pisać, nie wiem czy mi się, będę umiała to ruszać, dobra? No to teraz słuchajcie, ja to robię po raz pierwszy, zobaczymy jak pójdzie. Ustalmy sobie, że nie wiem, z pół godzinki czy coś, no nie dłużej, bo tu nie wiem, czy YouTube się nie zatka, ja nie wiem ile oni mają pojemności, oni nie wiedzą, że ja tu przyszłam na ten kanał, a ja naprawdę mogę długo, oni jeszcze mnie nie znają z tej strony, nie wiem, czy mi założą jakieś klamry, czy nie, ale może nie, próbujmy, słuchajcie. W każdym razie tak, czytam pytania po kolei i odpowiadam po kolei, teraz Wy możecie tam pisać. Koleżanka po śmierci ojca musiała zająć się matką, guz rósł na tarczycy po lewej stronie, doszliśmy do tego, co się w dzieciństwie stało, ona utknęła, bo musi nadal pomagać mamie operacyjnie. Słuchajcie, może tak, umówmy się, że pytanie to pytanie, jak się dzielicie tutaj swoimi historiami, to super, ja je też na pewno przeczytam, natomiast jeśli chcecie o coś zapytać, to poproszę o znak zapytania na końcu, ja wtedy będę wiedziała, że na to odpowiadam, dobrze? Madziu, jak sobie radzić, jakimi metodami, by szok, trauma nie zeszła z poziomu energetycznego do ciała? O ile masz świadomość tego, że coś takiego się wydarzyło, to metodami, na przykład dźwięki. Hidden Mind to jest metoda, która proponuje słuchanie ścieżek dźwiękowych, które są odpowiednio dobrane do każdego meridianu, do każdej czakry i do każdego pola aurycznego i już samo to, polecam właśnie książkę Gryfina, który napisał właśnie o Hidden Mind, no albo właśnie terapeutę tej metody tutaj, Małgosia Nowak to też bardzo dobra osoba, która się tym zajmuje. Jeżeli właśnie już mamy świadomość tego, że coś jest w polu, a jeszcze w ciele nie widzimy, to właśnie dobrze jest pracować taką metodą. Można pracować w radiestezji medycznej, można pracować w kinezjologii i sprawdzać, czy testem mięśniowym, czy to w ciele gdzieś jest już jako informacja, czy nie. Ja bym takie metody polecała. Jak mi coś jeszcze przyjdzie, to powiem. Operacyjnie wyciągnęli guza, ale guz się teraz odnowił, dopóki matka nie odejdzie. No to nie rozumiem tego, przepraszam, bo to są pocięte informacje. Potwierdzam, że zwierzęta mają traumę. Obserwując swojego psa, lęk przed petardami, lęk przed wodą, lęk przed jazdą samochodem, to aktualne, ale też obserwuję, jak sobie radzi pies z emocjami. Wspaniale, dziękuję i utrzymujcie. Pamiętajcie jeszcze o terapii kwiatowej doktora Bacha, która wspaniale pracuje z usuwaniem skutków właśnie też DHS-ów, czyli traumy. Pracuje z szokiem, pracuje z przerażeniem, pracuje z najtrudniejszymi naszymi emocjami, które mogą być skutkiem traumy. I jeśli coś jest przetrwałe, to kwiaty Bacha w postaci różnych esencji dobranych w osobiste, indywidualne mieszanki, robiłam to 16 lat, wiem co mówię, potrafią porozpuszczać właśnie te wszystkie stany i również bardzo mocno wspierają terapię traumy. Bardzo polecam u zwierząt, bo one świetnie na to reagują, ponieważ omijają to ogniwo intelektualne, które każe im zadawać pytanie, czy to działa. One wiedzą, że działa.
Szkoda, że nie jesteśmy w tym przypadku jak zwierzęta. Możemy być. Możemy być jak zwierzęta, możemy iść za naszym głosem. Chcesz spać, to śpij. Chcesz płakać, płacz. Nie hamuj się. Właśnie skończ wytrzymywać. Ja bym chciała takie hasło rzucić dzisiaj. W zasadzie po tym live'ie to mam ochotę właśnie powiedzieć: skończ wytrzymywać. Jeśli tylko coś wstrzymujesz, wytrzymujesz, to właśnie to oznacza, że jesteś na napięciu, czyli cały czas w czujności, cały czas jak ten królik pod krzaczkiem, a więc właśnie gdzieś być może w traumie. Antalapa nie zastanawia się, co by się stało, gdyby lew ją złapał. Dokładnie. Madziu, nawet nie wiesz, jak bardzo dzisiejszy live pomógł mi zrozumieć obecną moją sytuację dotyczącą podjęcia decyzji w firmie. Wdzięczność, Bóg mnie prowadzi. Dziękuję, cieszę się. Po latach uśpienia wróciło Hashimoto. Gdzie szukać przyczyny i rozwiązania konfliktu? Hashimoto jest chorobą złożoną, jest chorobą autoimmunologiczną, więc po pierwsze mamy tu ten pierwiastek pracy z autoimmunologią, chorobą autoagresywną. Dzieci nie są autoagresywne, chyba że ciągną po swoich przodkach różne programy, ale same z siebie nie. Dopiero to jest program, który gdzieś jest nam wdrażany w czasie naszego życia, a więc właśnie to jest jeden tor, którym pracujemy w biologii totalnej, ale po drugie pracujemy na tarczycy. Ja mówiłam o tym w swoim webinarze choroby autoimmunologiczne bardzo dużo, a o tarczycy zrobimy osobny webinar, natomiast tutaj no to po prostu proponuję sesję u jednej z konsultantek biologii totalnej. Ja bardzo polecam moje dziewczyny z Akademii, bo są doskonałe i świetnie pracują, ja to już wiem, bo już po roku czasu pracy z nimi po prostu to sprawdziłam, przetestowałam, przemaglowałam je, słuchajcie, na wszystkie strony, naprawdę są dobre, także jak chcecie, to piszcie do nas maila i dostaniecie kontakty. Dalej, czy planujesz Akademię online? Nie, nie da się zrobić Akademii online. Dalej, zdarzenie traumatyczne, następnie traumatyzacja wieloletnia, PTSD, nastąpiły drgania w ciele, które idą w górę, są na poziomie nosa. Czy te drgania to faza naprawcza, na przykład, która nie może się dokończyć? Może tak być. Nie wiem jeszcze, jakie były inne objawy w ciele, ale bardzo często drgania, o których my rozmawiamy, są w kryzysie epileptycznym, czyli w tym epikryzysie, a więc wskazywałyby na to, że rzeczywiście udaje się człowiekowi, organizmowi przejść z fazy A do B. Bardzo dobry objaw według mnie, tylko nie powinien być zatrzymany za długo. No i znowu się pojawia pytanie, co to znaczy za długo. No na pewno gdyby to trwało kilka dni, tygodni, to bym już sprawdzała, ale też można to wspierać w międzyczasie taką pracą typu uwalnianie emocji w oddechu, w medytacji, właśnie w pracy z kinezjologią i te metody, co wymieniałam, właśnie po to, żeby pomóc temu łagodniej przejść. Czym jest spowodowana fibromialgia według biologii totalnej? Słyszałam, że to trauma złożona. Ja nie operuję pojęciem traumy ani prostej, ani złożonej w biologii totalnej. O fibromialgię już mnie dzisiaj pytali na Facebooku. Ja powiedziałam taką rzecz. Na tym live dziś nie zajmuję się konkretnymi chorobami. Ja nie mogę tego robić. Ja opowiadam ogólnie o konflikcie biologicznym, SBS-ie, chorobie, a traumie. To jest moja praca analityczna dzisiaj. Tu doktorat napisaliśmy właśnie przed chwilą z tego tematu. W skrócie mówiąc, jak ktoś naprawdę cierpi na fibromialgię, proszę sprawdźcie sobie rozkazy mężczyzny nad kobietą. Kobieta, która podlega pod rozkazy mężczyzny, ale oczywiście mogą chorować mężczyźni, więc chodzi o to, że po prostu żeńska energia podlega pod męską. To w bardzo dużym skrócie, ale już będzie dobry trop do pracy i z tego trzeba wyjść, z bezsilności, która tam się pojawia. Dobrze, idziemy dalej. Kciuki w górę dla zasięgu. O, bardzo dziękuję za ten głos. Też poproszę. Borelioza, jak to można rozwiązać? Jest webinar Borelioza w świetle biologii totalnej, chyba z 3 godziny tam gadam. Posłuchajcie sobie. Kiedy będziemy wiedzieli, że już na swojej linii czasu nie mamy żadnych piorunów? Po tym, jak będziemy spokojnie żyć, po tym, jak będziemy potrafili śmiało podejmować decyzje, będziemy umieli obronić siebie w taki sposób, gdzie nie będzie to waleczne. Nie musisz być Meridą waleczną, a po prostu umiesz powiedzieć nie, ponieważ znasz swoje potrzeby, masz sygnały z ciała, których słuchasz, jesz regularnie, śpisz dobrze, po prostu żyjesz w zgodzie z własnym rytmem. To są wszystko wskaźniki na to, że już właśnie jesteśmy w normotonii. Tak właściwie powinno być. Czy jest możliwe, żeby żyć bez żadnego pioruna w dzisiejszym świecie, kiedy obserwujemy, co się dzieje w polityce, jakichś różnych zjazdach, niezjazdach, gdzieś na górze, na szczycie, albo nie wiem, czy jest możliwe żyć tak do końca, ale umówmy się, że wtedy intensywność konfliktu na osi Y cały czas może oscylować między 2 a 3, a nie 15, ok? Ja nie muszę się dzisiaj bardzo przejąć tym, co się zadziało gdzieś tam na innym kontynencie, ok?
Miałam kiedyś taką mieszankę, ale nie zauważyłam polepszenia. To pewnie a propos kwiatów Bacha. Po pierwsze, żeby rzeczywiście zauważyć polepszenie, to należy stosować ją minimum 2-3 tygodnie i to bardzo regularnie, 4 razy dziennie po 4 krople, takie są wytyczne. Przepraszam, jeżeli, bo jeszcze mi się przypomina jedna rzecz. Jeżeli był bardzo silny konflikt, to można podbić sobie tą ilość dawek, nie da się przydawkować, nawet do 20 dziennie. Chodzi o to po prostu, żeby naprawdę była częsta ilość powtórzeń. Najczęstszą przyczyną, dla której krople nie działają, to jest właśnie to, że ktoś po prostu o nich zapomina, albo po prostu po bardzo krótkim czasie twierdzi nie działa, bo jeszcze nie widzi efektu. Tymczasem właśnie wielokrotne podanie tych dawek zawsze przyniesie ten efekt, no o ile dobrze dobrana mieszanka. Jeżeli nie pomaga po 2-3 tygodniach, zgłosiłabym się do terapeuty terapii kwiatowej doktora Bacha, właśnie po to, żeby uzgodnić tą mieszankę, może trzeba zmienić którąś esencję. Skąd mam wiedzieć, jaką mam traumę? Pytanie, dlaczego chcesz to wiedzieć, dlaczego potrzebujesz to nazwać? Może być tak, że nie masz żadnej traumy, a może być tak, że gdzieś właśnie działa spod spodu. Jeżeli jest ktoś, kto się zastanawia, mam traumę czy nie, to może się udać do kogoś, kto to diagnozuje, a więc właśnie w różnych metodach typu Hidden Mind, typu mikrokinezyterapia, One Brain, można to wytestować. Dotyk motyla, kinezjologia dla zdrowia, można to wytestować i wtedy zobaczysz, masz traumę czy nie. Jeśli już wyjdzie, że jest, to można sprawdzić, z jakiego okresu czasu, w relacji z kim powstała, gdzie jest zakotwiczona, jaka struktura w organizmie ją zapamiętała, czy tylko są zapisy w systemach elektrycznych, czy może właśnie jeszcze gdzieś zeszło to niżej, przez właśnie komórki, tkanki, ale też i DNA, bo tak, możemy też to sprawdzić. Czy po usunięciu operacyjnie guza tarczycy guz znowu odrośnie? Nie odpowiem na to pytanie. Jeżeli konflikt będzie usunięty, to nie powinien, bo niby dlaczego? Jak poradzi, mam na myśli konflikt z poziomu psychiki, prawda? Czyli nie ma w ogóle konfliktu aktywnego. Jak poradzić sobie z cukrzycą jako to trauma? Nie wiem, ale może być ich wiele. W cukrzycy jest kilka biologicznych niezmienników, czyli konfliktów, które to warunkują. Trzeba sprawdzić, jakie, odsyłam na konsultacje. Dziękuję za polecajki dotyczące pracy z ciałem. A czy homeopatia według Ciebie, Madziu, może pomóc w uwolnieniu problemów wynikających z traumy? Jakie jest Twoje zdanie w temacie homeopatii? Absolutnie tak. Są leki, które działają doraźnie, ale są i leki konstytucyjne i naprawdę dobranie dobrych leków homeopatycznych, ale też ich zmiana w trakcie, kiedy obserwujemy, jak ciało reaguje, pozwoli na wyjście z traumy. Bardzo, bardzo lubię homeopatię, stosuję. Czy jeśli mam zatkaną lewą dziurkę nosa ciągle w zasadzie, to może być jakiś objaw życia w fazie aktywnej, czy da się to przerwać? Tak, ewidentnie jest to przejaw fazy aktywnej, a czy da się przerwać? Tak, uświadomieniem, o czym ten konflikt jest. Mam problem z płucem, zwężyły mi się oskrzela, na prześwietleniu pewnie wyszedł guz. Bardzo mi przykro, nie mam pytania, więc nie odpowiem. Mam diagnozę, syndrom Raynaud. Jaki jest konflikt biologiczny, jak przepracować konflikt metodą BT? Powiedziałam, dzisiaj już o konkretnych chorobach nie mogę mówić, bo tego jest dużo. Znowu syndrom to syndrom składa się z wielu różnych objawów, z wielu symptomów, które się nakładają na siebie jednocześnie. Naprawdę polecam dobrą konsultację z biologii totalnej. Nie mogę stworzyć zdrowej relacji romantycznej. Gdzie mogę szukać przyczyny? Czy to może być trauma rodowa? Może być. I tutaj bardzo dziękuję za to pytanie. Mam to na kartce zapisane. Gdyby nie padło, to bym sama to jeszcze podniosła, ponieważ my mówimy również o traumach transgeneracyjnych. A więc jednym z rodzajów traum, które my możemy nieść, które my możemy przeżywać, które mogą hamować nas później w dalszym rozwoju, może być właśnie przeniesione, odziedziczone wspomnienie właśnie w postaci traumy po naszych przodkach. Ja oczywiście w pracy biologią totalną zawsze polecam pracę ze sobą i najpierw w pierwszej kolejności sprawdzenie, czy nie było żadnych osobistych doświadczeń, które by sprawiły, że relacja romantyczna, jakkolwiek to rozumieć i cokolwiek Ty pod tym pojęciem rozumiesz, że ona się nie może rozwijać w Twoim życiu, ale to mogą być doświadczenia zdrady, przemocy,
oszustwa, to mogą być różne doświadczenia związane z bliskością, ale naprawdę mogłabym wyliczać, co to mogłoby być, warto to po prostu sprawdzić, a dopiero jeżeli znajdziesz u siebie informację, nie mam takich doświadczeń, to w ogóle nie pochodzi z mojego życia, ani z okresu projekcel, ani z okresu prenatalnego, bądź nawet przed ciążą, to można wtedy szukać właśnie gdzieś wyżej u swoich przodków, czyli rodziców, dziadków, pradziadków i ich rodzeństwa, dlatego że traumy transgeneracyjne również są przenoszone przez pole informacyjne oczywiście. Tylko że my zbyt często, i to jest taki błąd, który się pojawia, który ja często obserwuję, idziemy od razu do przodków i chcemy uwalniać wszystko, co u przodków. A ja mówię, zostawcie te babcie i prababcie, dajcie im żyć, zostawcie je, a sprawdźcie u siebie, ponieważ jeśli nawet wydarzyło się coś wcześniej, w poprzedniej generacji, uwaga, nowa rzecz, nawet jeżeli się wydarzyło w poprzednim wcieleniu, to i tak schodząc tutaj w biologię, skoro widzisz to u siebie w biologii, musiało znaleźć jakiś klucz dostępu i na pewno na swojej linii czasu znajdziesz jakieś powtórzenie. Nie ma inaczej. Mam w tym doświadczenie i mówię z poziomu doświadczenia. Madziu, live jest bardzo dobry, dziękuję Ci za przekazywanie Twojej wiedzy. Dziękuję. Jakie zadać pytanie, żeby rozwiązać konflikt w chorobie oczu, takiej jak jaskra lub zaćma? Dziewczyny, odsyłam do książki Recall Healing, macie tam wszystko o tym napisane. Dalej, hemochromatoza genetyczna, czy jest związana z walką duszy o przyjście na świat? Nie wiem, czy każdej duszy, czy Twojej duszy, czy o czyją duszę pytamy. Biologia totalna nie traktuje o duszach. Spektrum autyzmu, jaka to trauma? Nie odpowiadam już na pytania o choroby, szukajcie, są te wszystkie informacje w moich webinarach, w szkoleniach, w książkach. Jak znaleźć rozwiązanie w chorobie osierdzia serca i wejść w fazę naprawczą? Magdo kochana, a Ty nie zapomnisz o siebie dbać, ukochujesz siebie? Dziękuję, że mnie pytasz. Kojarzę tutaj ten nick, osobę, która na miotle lata i pisze czasem komentarze na Facebooku, tak, ile tylko mogę. I nawet właśnie przygotowując się do tego live'a o traumie, parę razy kapnęły mi łzy i parę razy tak poczułam, że jest mi strasznie niewygodnie z różnymi rzeczami. Czy mam zrobione? Chyba nie, bo już od razu przyszedł live, ale zrobię to, sobie też ukocham i to wszystko, co odkryłam, na pewno będzie uwolnione, bo po co mi to w ogóle? Po co mi to? Jak doprowadzić do odblokowania łez? O, i to jest też ciekawe, ponieważ są osoby takie, które nie potrafią się rozpłakać i pierwszy klucz to jest właśnie to poczucie bezpieczeństwa, o czym mówiłam, czyli nie rozpłaczesz się, jeżeli nie czujesz się bezpiecznie. Innymi słowy, jakie to musiałoby być środowisko, które będzie temu sprzyjać, może będziesz chciał być sam, a może właśnie ktoś, kto Ci towarzyszy i wtedy w tym wesprze. Jednak jeżeli to jest na przykład problem związany z traumą, która powstała w dzieciństwie, we wczesnym okresie dziecięcym, no to może być taki mechanizm, który już będzie zapobiegał wylaniu się łez na starcie i wtedy jako dorosły chcesz się rozpłakać, masz dobre środowisko, ale dziecięca trauma, która jest aktywna, jeszcze to trzyma. Warto wtedy właśnie rzeczywiście pójść do kogoś, kto z tym pracuje, żeby to sobie po prostu odblokować. No i oczywiście nie mówimy tutaj o chorobach, na przykład zespół Sjurgena, który będzie mówił o tym, że wydzielanie łez jest niemożliwe, suchość różnych innych śluzówek też na to wskazuje, więc wtedy pracujemy z chorobą, to już jest w ogóle zupełnie inny poziom rozważań. Madziu, a kto Twoje pioruny rozkminia? No, ja jestem specjalistką od tego, słuchajcie. Tłuszczyk na oku, niewielka narosl na obu gałkach ocznych o żółtym zabarwieniu, jaki to konflikt. Opowiadałam o tym w kursie Biowaga. Ja nie pamiętam, czy ten kurs jest teraz dostępny, czy nie, ale on na pewno będzie zaraz z powrotem dostępny i ja tam o tym opowiadam. Jeśli chodzi o esencje kwiatowe Bacha, to z serca polecam Kalinkę Tuszyńską. Ja też polecam Kalinkę, jest doskonała, bardzo, bardzo dobrze pracuje w tym temacie. Dalej, skąd się biorą zawroty głowy w nocy podczas spania? Mogą być różne poziomy zawrotów głowy, albo to idzie z mózgu, albo to może iść z innych części mózgu, no i tutaj trzeba by zdiagnozować, może to błędnik. Bardzo często okazuje się, że są zakłócenia na poziomie istoty białej, ale też bardzo często są to sprawy pokowidowe i różnych wirusów, które tworzą koinfekcje i rzadko kiedy kto o tym wie, a taka jest prawda, warto to badać. Ja jestem ogromną zwolenniczką pracy z biorezonansem i badań pod kontrolą biorezonansów, więc jeśli znacie jakiś dobry, to bardzo Wam polecam.
ja uważam, że dobry biorezonans to taki, gdzie ktoś po tym, jak otrzyma wynik, potrafi kogoś poprowadzić w tym, żeby go wyprowadzić i ma metodę na to, żeby coś z tym zrobić, a nie tylko daje wyniki. Słyszałam o takich biorezonansach, że ktoś wyrzuca wyniki i sam sobie z człowieku z tym radzi. No to ja nie umiałabym sobie z tym sama poradzić, ale jeśli ktoś Cię poprowadzi, to wtedy super. Dobrze, teraz dalej. Za dysleksją webinar o dysleksję pytacie, webinar o problemach z nauką u dzieci. Dziękuję za podpowiedź. Borelioza, łuszczyca, drgania nastąpiły po kolejnej informacji o rozłąkach. Trwało parę tygodni, bardzo mocno. To totalna biologia pomaga, na teraz lekkie, ale trwa już ponad rok. To pisze Pani o tych drgawkach. Moim zdaniem to już trochę długo, moim zdaniem jest niedokończona faza naprawcza. Pionek z Chińczyka wraca na start, jakaś szyna, która to wzbudza. Jeszcze proponuję się przyjrzeć temu dokładniej, żeby przejść już dalej. Madziu, prościej się nie da tego wszystkiego wytłumaczyć. Bardzo dziękuję, kochana. Dziękuję, cieszę się. Bardzo się starałam, żeby to rzeczywiście krok po kroku dobrze zanalizować, nie rąbnąć się tutaj w żadnej terminologii. Pilnowałam się, wydaje mi się, że wyszło mi dobrze. Szumy uszne, gdzie szukać rozwiązań, jaki konflikt, idziemy do rak kości u dziecka. Boże, z jakimi problemami ludzie się tutaj męczą, jak ja bym chciała Wam wszystkim pomóc, więc robimy to sukcesywnie i po kolei, kochani, a jeśli ktoś chce szybciej, to po prostu odsyłam na konsultację. Czy spektrum autyzmu dziecka można łączyć z traumą straty matki dziecka? Można, ale moim zdaniem to nie wszystko, ponieważ autyzm ma inne triggery również. W 2022 przeżyłam śmierć ukochanego męża, byłam przy poszukiwaniach i wydobyciu jego ciała z wody, miałam zapaść na tle stresu, bardzo często się przeziębiam, mam zamrożenie barku, jak to przetrwać? Kochanie, jakie przetrwać? Przetrwać to właśnie się zamrozić, przetrwać to właśnie dalej ścisnąć, to wytrzymać, a ja właśnie mówiłam o tym, że życie nie jest po to, żeby je wytrzymywać, życie jest po to, żeby się nim cieszyć, żeby je przeżyć, a nie wytrzymywać, więc bardzo trudna sytuacja, współczuję. Na pewno jest duchowe wyjaśnienie tej sytuacji, co nie zmienia faktu, że w biologii to jest do odkodowania i emocje do uwolnienia, najlepiej też z ciała. Bardzo, bardzo Ci polecam przyjrzeć się temu, zaopiekować się sobą i dać sobie ten czas, tyle ile będzie potrzeba na taką pracę. Co z sytuacją, gdy organizm jest przeciążony opieką nad chorym członkiem rodziny, poczuciem przeciążenia i utknięcia, jak sobie pomóc? Tak, to jest właśnie ta sytuacja, o której wspominałam, że nie umiemy przewidzieć końca. Na pewno potrzebne jest wsparcie, jakaś wymiana przy tej opiece, ktoś inny, kto będzie zastępował po to, żeby mieć trochę czasu dla siebie, odetchnąć i żyć innym życiem, czyli swoim, a nie tylko cały czas życiem rodzica. Jest to po prostu jeden z warunków tego bezpieczeństwa i tak myślę, jak to powiedzieć językiem biologii, bo będzie tu chodziło o terytoria. My w momencie, kiedy żyjemy życiem dziecka, bo jest małe, albo właśnie chorego rodzica, my po prostu wchodzimy na inne terytorium, potrzebujemy swoje odzyskać dla siebie. Madziu, czy nadwrażliwość na dźwięki to bycie konkretnym konflikcie biologicznym, czy to może być reakcja na wiele aktywnych konfliktów? Nie, to są konkretne konflikty, aczkolwiek właśnie trauma może to podtrzymywać i nie pozwolić ich uwolnić. Kocham Cię, latam na miotle, wiem o tym. Madziu, oddychaj, ściskam Cię mocno, dziękuję za dzisiaj, ja również dziękuję. Słuchajcie, tutaj pisało harmonijne ciało, to jest właśnie dziewczyna, z którą miałam swoją sesję Oddech 9D i bardzo, bardzo Wam polecam. Jak ktoś chce, złapcie sobie kontakt, bo to też jest sposób na pracę z traumą. Dalej. Czy homeopatia może pomóc na traumy, konflikty? Tak, już to pytanie było. Kochani, ja pracuję z totalną biologią, z Magdy webinarami, live'ami, wszystkie polecam, są doskonałe, uleczające. Po moim całym życiu i traumach nie byłam już w stanie wstawać z łóżka, a jednak dzisiaj nawet tańczę. Brawo! Wspaniale, gratuluję. Czy wznowi Pani konsultację? Na razie nie, jeszcze długo nie. Ja naprawdę bardzo Wam polecam wszystkie konsultantki z Akademii Mistrzów Biologii Totalnej. Naprawdę są doskonałe i są pod moją superwizją, więc zawsze je bardzo wspieram w tym, co robią. Madziu, jak zawsze prosto, jasno, zrozumiale, jesteś cudowna, wdzięczność. Proszę. Czy drżenie rąk od zawsze oznacza trzymanie, czy bycie w traumie? Drżenie rąk od zawsze oznacza trzymanie, czy bycie w traumie? Nie wiem, dlatego że to może być przejaw zarówno fazy aktywnej, jak i epikryzysu. Zobacz, to będzie nam trudno powiedzieć, jeżeli to jest od zawsze. Moim zdaniem niedokończona faza aktywna. To jest po prostu cały czas jakaś szyna, która cofa. Przyjrzałabym się temu. Madziu, dziękuję serdecznie, bardzo proszę.
Moja mama jedno wymienione kolano, drugie do wymiany, mnie bolą, a zwłaszcza prawe. Kochana, jakie to traumy? Nie wiem, jakie to traumy. Przy kolanach mamy kilka biologicznych niezmienników. Mama miała swoje konflikty, ty mogłaś mieć swoje, a częściowo odziedziczone, to jest wszystko do zbadania. To tak, słuchajcie, my się zajmujemy zdrowiem, my nie możemy tego bagatelizować. To się nie da jednym słowem na wszystko odpowiedzieć, bo my szanujemy siebie. Każdy ma swoje indywidualne, subiektywny odbiór rzeczywistości i swoje też narosłe czasem konflikty. Może być kilka piorunów naraz, nie? Maciu, dziękuję serdecznie. Widzę, że wy się już powoli żegnacie i bardzo dobrze, wy się już ze mną całkiem żegnajcie. Wy mi tu serduszka, tu do widzenia piszcie, a nie kolejne pytania, bo my w życiu nie skończymy. Dziękuję kochana za tyle uświadomień i odpowiedzi. Bardzo proszę, gdzie znaleźć Twoich uczniów? Najlepiej jak napiszecie do nas maila na adres ze strony internetowej mojej i wtedy pod tym mailem dostaniecie kontakty. Teraz dalej. Gilbert pisze o chorobach, tak, jestem jego studentką. Czy istnieje jakaś książka o zdarzeniach i ich znaczeniach albo książka o symbolach? Aha, czyli nie o chorobach, o to Ci chodzi. Nie ma, natomiast ja mam takie właśnie rzeczy, bo tak, jest webinar pod tytułem Dom i samochód i w tym webinarze bardzo dokładnie wyjaśniam właśnie symbolikę tego, jak mówią do nas sprzęty domowe, samochód, telefon, smartfon, komputer i różne, nie wiem, rzeczy typu zmywarka, pralka i wszystko to, co się w domu potrafi zepsuć. Bardzo fajny webinar, bardzo go lubię, a jednocześnie jest kilka live'ów, które mam zarchiwizowane, które odbyły się gdzieś tam kiedyś dawno temu o zwierzętach i symbolice zwierząt, jak z tym pracować i też je tutaj kiedyś udostępnię w przyszłości na tym kanale, także czekajcie, subskrybujcie i będę to wrzucała. Super live, kocham, dziękuję, wdzięczność za wspaniały webinar, dziękuję za odpowiedź, polecam bardzo, co związane z totalną biologią, a Magdę w szczególności, najlepiej wydane pieniądze w moim życiu, dziękuję bardzo. Kochana Madziu, dziękuję serdecznie, super live, dziękuję pięknie Madziu, dziękuję za ciekawy temat, bardzo dziękuję. Jak dotrzeć do tych konsultantów, to już właśnie odpowiedziałam. Piszcie na maila. Też prowadzę sesje oddechowe, oddech holotropowy. Zapraszam, gdyby ktoś chciał. O, zobaczcie, i macie tutaj, proszę bardzo, nieprzypadkowo, że się spotkaliśmy w tym samym gronie, także polecam. Dziękuję za dziś. Ja też dziękuję. Prawda o Tobie. Kolejna strona z biologią totalną. Słuchajcie, kochani, myślę, że tutaj na tym możemy zakończyć odpowiadanie na pytania. Ja tylko jeszcze chcę się prześliznąć dosłownie w ostatniej minucie przez to, co sobie tu wypisałam, żeby osoby, które przyjdą posłuchać o traumie, naprawdę się czuły nasycone, jakby Wam było jeszcze mało. A mianowicie rodzaje traum. Zobaczcie, traumy, tak, ja nie wiem, czy ja to wszystko wynotowałam, co jest na świecie, ale chociaż większość, że traumy mogą być ostre albo przewlekłe. Jak my sobie to zinterpretujemy tutaj na naszym wykresie? No my zrozumiemy, że jeżeli trauma jest pod wpływem DHS-u, nagle piorun dupnął w szczypiorek, nie? No to my wiemy, że po prostu tutaj jest trauma ostra, duża rzecz się wydarzyła, można z jej długo nie wyjść, cały czas konflikt aktywny, no i wtedy po prostu powiemy, że trauma jest ostra, a przewlekła może nam mówić właśnie o tym, że po pierwsze ta faza aktywna długo trwa, teraz strzałką pokazuje, ale po drugie właśnie, że jeszcze może się nałożyć na to jedna, druga i 10 kolejna trauma, mamy kilka piorunów naraz i wydaje nam się, że to jest jedna, a tak naprawdę są to nałożone konflikty na siebie. Dalej, trauma porodowa, oczywiście, że tak, jeżeli gdzieś ktoś doświadczył trudnych zdarzeń z okresu prenatalnego albo około narodzin, ten okres około narodzin w metodzie Hidden Mind bada się bardzo dokładnie, 5 minut przed narodzinami, czas narodzin, 5 minut po narodzinach, oczywiście tutaj w biologii totalnej będziemy brali pod uwagę szersze zakresy, natomiast to jest naprawdę bardzo ważny czas, który po prostu może zagrażać życiu. Czasem właśnie przyduszenie w kanale rodnym, złe ułożenie, czasem brak akcji porodowej, różne te historie, które potrafią to zatrzymać, to wszystko może po prostu zatrzymywać się jako trauma. I teraz dlaczego ja o tym mówię? Bo mówimy o traumach porodowych, o traumach dziecięcych, czyli tych, które wydarzyły się we wczesnym dzieciństwie, czyli o czym my tak naprawdę tu mówimy? My mówimy o tym, że gdyby tutaj ten wykres to była nasza oś życia, oś czasu całego naszego życia, to my tak naprawdę tych piorunów będziemy szukali wtedy blisko tego początku naszego życia.
trauma porodowa z okresu porodu, trauma dziecięca z okresu dziecięcego, trauma transgeneracyjna przeniesiona po prostu od przodków, wgrana już od razu na starcie, odziedziczona i tak dalej, albo odpala się w momencie, kiedy wejdziemy w wiek, w którym się zdarzyła trauma naszym przodkom. Traumy wojenne, myślę, że oczywista sprawa, tak samo jak związane z przemocą czy wypadkiem, już o tym dzisiaj było dużo. Traumy zastępcze, to jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest o tym zjawisku, które mówi o tym, że już samo uczestniczenie w jakimś zdarzeniu, gdzie ktoś inny cierpi, może nas straumatyzować. Może być tak, że przez nasze współczucie czy wysoką empatię my tak współdzielimy los drugiej osoby, że również nas to traumatyzuje, stąd mówiłam, że nawet słuchanie tego live'a dzisiaj również może nas w jakiś sposób też dotykać. Uważajmy na siebie. Traumy medyczne związane z różnymi zabiegami stomatologicznymi, medycznymi czy weterynaryjnymi, jak w przypadku zwierząt, ale to może być też o tym, że lekarze, którzy pracują z chorymi pacjentami, mogą być straumatyzowani tą swoją pracą, ponieważ cały czas patrzą na cierpienie i to również może cały czas triggerować ich układ nerwowy. Oczywiście są traumy seksualne, traumy po przemocy, to też wiemy, zespół stresu pourazowego, w świetle tego, o czym my tutaj rozmawiamy, to u nas dalej będzie konflikt biologiczny na swoim etapie fazy aktywnej bądź naprawczej i niewiele więcej. Trauma prosta i złożona, bo jeszcze taki podział tutaj spotkałam, to jest rozmowa właśnie o tym, ile piorunów na osi w danym czasie, albo tylko jedna i rozmawiamy o jednym temacie, albo kilka tych piorunów i wtedy mamy złożone. Co trzeba, żebyśmy mogli wyjść z tej traumy tak naprawdę? Potrzeba nam zasobów. Potrzeba nam mieć różne narzędzia, potrzeba nam świadomości, potrzeba nam kogoś, kto da wsparcie, kto poprowadzi, potrzeba dobrych okoliczności sprzyjających zdrowieniu, potrzeba wyeliminować wszystko to, co przeszkadza, stoi na drodze, zarówno w związku z wyzdrowieniem z poprzedniej traumy, nad którą dziś pracujemy, jak i co mogłoby sprawiać, że wchodzimy w nowe dzisiaj, konfliktujemy się cały czas, co może się doczepiać jak wagoniki po prostu do tego pociągu i cały czas wyjście z tego do końca niemożliwe. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby czytać, słuchać, edukować się, żeby oglądać live takie jak ten, webinary, żeby cały czas dowiadywać się o sobie, żeby cały czas poszukiwać odpowiedzi na pytanie, co nie jest grzebaniem w przeszłości. I tutaj też chciałabym się odnieść do czegoś, co ostatnio podniesione na wokandę, właśnie dużo na YouTubie teraz tych odniesień. Tak, ktoś powiedział właśnie, że praca z przeszłością to grzebanie się. No jeśli ktoś się grzebie, to się grzebie, no to co ja zrobię? Ja nie uczę grzebania w przeszłości, ja uczę jak do tej przeszłości zaglądać w konkretne punkty czasowe, po konkretną rzecz, w konkretnej sprawie. Jeśli mam dzisiaj skutek, chcę poznać przyczynę. Jeśli poznam przyczynę, dziękuję, do widzenia, ja się przestaję babrać, idę żyć, idę cieszyć się życiem, bo życie jest po co? Żeby się nim cieszyć. I na zakończenie tutaj tego live'a bardzo Wam gorąco dziękuję za Waszą aktywność, przeogromną. Ja chyba na żadnych live'ach u nikogo innego nie widziałam aż tak dużo komentarzy i odpowiedzi, bardzo to cenne i chcę powiedzieć, że już w najbliższy czwartek uwolnię kolejny swój odcinek live'a archiwalnego pod tytułem Kłamstwo w biologii totalnej. Już dziś Was gorąco zapraszam. Będzie to odcinek archiwalny, który można sobie obejrzeć w czwartek od godziny 19, ale chcę Wam powiedzieć, że będę tutaj razem z Wami. I w związku z powyższym, jak tylko będą się pojawiały jakieś komentarze w trakcie oglądania od godziny 19, to ja na te komentarze będę Wam odpowiadać. Jeżeli chcecie taki rodzaj pracy ze mną, dajcie znać, piszcie tutaj w komentarzach, czy Wam to pasuje. Zamierzam to powtórzyć w kolejne czwartki, zawsze o godzinie 19 i następne moje live'y na żywo również będą w czwartki, nie co tydzień, co któryś tydzień, na razie wymiennie z tymi live'ami archiwalnymi, ale właśnie w takiej formule, że ja będę tutaj w tym samym czasie z Wami i do tych wszystkich swoich archiwalnych live'ów będę się mogła również odnieść na podstawie Waszych pytań, także myślę, że bardzo ciekawa oferta, bardzo ciekawa propozycja, jeśli chcecie, to korzystajcie, łapcie, aczkolwiek tak jak mówię, będę odpowiadać wyłącznie na pytania związane z tematem i jeśli chcecie mnie ciągnąć za rękaw, żebym mówiła, a co to znaczy autyzm, fibromialgia albo nie wiem, co tam jeszcze, to ja chcę powiedzieć, to nie zawsze jest możliwe, żebym ja na czacie takie rzeczy odpisywała, ale jeżeli będą pytania związane z tematem, ja zawsze bardzo, bardzo chętnie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, bardzo ciepło. Polecam wszystkie książki jeszcze raz, tutaj trochę naciągniemy, może właśnie na koniec ktoś będzie jeszcze chciał sobie sfotografować,
A jeśli znacie Joasię Wojciot i jej podcasty, to też bardzo Wam polecam. Ona jest wariatka, ale niesamowita. O mózgu uczy tak, że naprawdę trudno już nie zrozumieć po jej wykładach. Jeszcze kiedyś pod nazwiskiem Asia Podgórska napisała swoją książkę Jak działa mózg, a więc gdyby ktoś chciał zrozumieć to, o czym dzisiaj było tak właśnie w szczegółach, to polecam. No i oczywiście Uzdrawianie biologią, jak również wszystkie książki związane z naszą metodą. Listę dobrych lektur znajdziecie w zakładce do pobrania na mojej stronie i tam wszystkie są omówione, a ja się do nich odnoszę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dobrego wieczoru, łatwego, lekkiego wychodzenia z traum. I jeszcze wiecie co, już tak myślałam, że zakończę, a przecież ja naprawdę mam tu na kartce napisane jeszcze raz. Kasi Szymańskiej za konsultację o zwierzętach i traumie u zwierząt bardzo, bardzo dziękuję. Monice Maroszek, drugiej mojej ukochanej z Akademii Mistrzów, bardzo dziękuję. Dziewczyna pracuje z traumą, też w hipnoterapii, w biologii totalnej. Bardzo, bardzo Wam polecam. Monika, jeśli jesteś, dziękuję, jak odsłuchasz. Bardzo jestem Ci wdzięczna. Bardzo dużo mi dała konsultacja z Tobą i to było ważne. Chcę podziękować też Andrzejowi Żbikowskiemu, to jest osteopata, od którego bardzo dużo się uczę i również o tej traumie konsultowałam z nim. Naprawdę szykowałam się do tego live'a, mam nadzieję, że wiedza, którą tutaj zdobyliście, będzie dla Was cenna i pomoże w uzdrawianiu. Lekkości, kochani, z miłością i światłem.